Witam Państwa bardzo serdecznie. Leksidor się kłania. Świąteczny nastrój, kolejny program na żywo. Mam dla Państwa komunikat. Założyliśmy konto na Patronite. Link mają Państwo w opisie. Mamy dla Was w związku z tym super bonusy, a Wasze wsparcie pozwoli nam się rozwijać, robić po prostu lepsze programy i więcej tych programów. I następny odcinek to jest taka trochę niespodzianka przygotowana przez nas. Jeżeli przejdziemy granicę 5000 subskrybentów, to zrobimy odcinek specjalny w nowym formacie i mam nadzieję, że szybko do tego dojdzie. To będzie, tak jak powiedziałem, niespodzianka i na to bardzo liczę. Niespodzianką dzisiaj nie jest natomiast nasz gość, pan Karol Stopa, o którym wspominałem w zapowiedziach programu. Witam Cię, Karolu, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Karol, widać, że w dobrym zdrowiu. Ja się cieszę, że Cię widzę w dobrym zdrowiu. Mówiliśmy przed programem, że święta się zbliżają, nastrój taki optymistyczny, dobra pogoda. Cieszę się, że się spotykamy po raz drugi w programie. Tematem numer 1, wiadomo, nie tylko u nas w kraju, ale praktycznie na całym świecie. Ci, którzy interesują się tenisem, wiadomo, to jest nowy trener Igi Świątek. Były licytacje, była ta karuzela nazwisk, taka swoista zgadywanka. No, dzisiaj już wiemy, że na 100% został ten, kto został, ale zanim przejdziemy do tego trenera, pomówimy sobie tak troszkę, odgrzejemy temat tych najważniejszych amerykańskich poza US Open turniejów. Skończył się Sunshine Double, tam doszło do dwóch bardzo ważnych wydarzeń. Po pierwsze, Jannik Sinner wygrał imprezę podwójnie, czyli Indian Wells i Miami, i zrobił to jako pierwszy w historii, nie przegrał nawet seta. Roger Federer, z tego co pamiętam, wygrał to samo, ale z jednym straconym setem, więc tutaj już Włoch jest lepszy. I Aryna Sabalenka, która dołączyła do 4 wielkich gwiazd, które wygrywały w przeszłości. Ona wygrała jako 5. I zaraz też Państwu Karol wytłumaczy, bo myśmy też rozmawiali, jak traktować ten Sunshine Double i te zwyciężczynie z przeszłości. I doszliśmy do wniosku, że dopiero kiedy turnieje dostały rangę 1000, wtedy zaczęto właśnie taką klasyfikację prowadzić, gdzie jest Steffi Graf podwójnie, Azarenka, Clijsters, Iga Świątek nasza i teraz Aryna Sabalenka. Od pań zaczniemy. Sabalenka zrobiła wrażenie? O, zdecydowanie tak. Szczególnie ten finał w Miami na mnie zrobił wrażenie, bo to był dobry występ. To był też taki trochę rewanż Aryny Sabalenki z Coco Gauff po 2 porażkach wielkoszlemowych w ubiegłym roku w Paryżu i 2 lata temu w US Open. To były takie zwycięstwa Amerykanki, które zostały niebywale podbite na rynku amerykańskim. Ja do dzisiejszego dnia uważam, że to nie tyle te turnieje wygrała Coco Gauff, co przegrała Aryna Sabalenka. I przebieg finału w Miami był dokładnie taki, jaki Białorusinka mogła sobie po prostu wymarzyć. Szczególnie pierwszy set spotkania finałowego to wręcz wzorowa gra Aryny. Ona zresztą już podczas turnieju sygnalizowała bardzo wysoką formę. Widać, jak ta tenisistka uspokaja swoje stany emocjonalne. Jak wiesz, jak Państwo pewnie wiecie, ona przez całą w zasadzie karierę była
przede wszystkim sama dla siebie przeciwniczką dla Korci i najczęściej przegrywała najpierw ze sobą, a potem z rywalkami. Tak na dobrą sprawę to nie za wiele było rywalek takich równych jej poziomem i lepszych w ważnych spotkaniach. Jak przy tym wątku jesteśmy, to ja nieodmiennie wracam do jednego zdarzenia. Finał Madrytu z Igą wygrany przez Polkę w 3 setach. Dla mnie do dzisiejszego dnia absolutny wzorzec Sewr, jeżeli idzie o poziom, dramaturgię, emocje aż do samego końca. No taki mecz po prostu, który można sobie wyśnić. Natomiast wracając do Aryny, ona w tym finale z Go w pierwszym secie grała rewelacyjnie, tonując swoje nastroje. Sabalenka ma taką manierę, ona najczęściej chce te przeciwniczki wbić w kort każdym swoim uderzeniem, wprasować je na wierzchnię i to się nie opłaca. Bardzo często jej brakuje tego dystansu, takiego spokojnego podchodzenia do sytuacji już ewidentnie wygranych, kiedy ona właśnie wtedy jeszcze dokłada siły i potrafi takie piłki psuć. Tutaj w tym pierwszym secie tego nie robiła, nie zapaliła się ani razu, no i wygrała w stylu, który w moim przekonaniu jest dzwonkiem alarmowym dla wszystkich poważnych przeciwniczek, dlatego że taka Aryna Sabalenka wydaje się Sabalenką nie do ogrania współcześnie. No tak, w drugim secie coś w tym jest, faktycznie. troszeczkę czar prysł. Raz czy drugi Aryna się zagotowała, wróciły te stare demony i myślałem sobie, że będzie ciekawie i dramatycznie w trzecim. Nie było, bo ona znowu wróciła tak jakby nigdy nic do tego, co zrobiła w pierwszym, powtórzyła to w trzecim i wygrała spotkanie. Więc tak czy inaczej, taki występ no, ciekawy. Po tym finale w Indian Wells, gdzie cięła się przez 3 sety z Rybaki, no to nie był ładny mecz, bo to są te mecze, które są zdominowane przez serwis, przez siłę fizyczną, na ogół są rzadko fajnymi widowiskami. No powiem Ci jeszcze jedno, właśnie dobre stwierdzenie, to światło ostrzegawcze, bo te wszystkie wielkie finały, to nie jest tak, finały, półfinały, to nie jest tak, że reszta stawki nie ogląda tych spotkań. Może nie bezpośrednio, bo może gdzieś podróżują albo już są na innym turnieju, nie ma warunków, ale na pewno gdzieś z odtworzenia trenerzy, sztaby i sami zawodnicy, oni oglądają, co się dzieje i właśnie o czym wspomniałeś, to światło ostrzegawcze, bo ja zauważyłem w Miami bardzo dużo nawet jak na Sabalenkę nowych elementów. Takie elementy jak atak slice'em, bieg do siatki, granie woleja pod kontrolą. Dobrze grany drop shot. Właśnie pójście w drugie tempo. Nawet, słuchaj, wydarzyła się rzecz, nie wiem, bo to wiesz, my na to zwracamy, jesteśmy fanatycznymi wyznawcami tej szkoły serwis volley, jak nam się to podobało, pamiętasz za dawnych lat, nawet jak panie grały, Morizmo, Eneo i nawet Serena Williams, one też czasami biegały do siatki. Wyobraź sobie, że Sabalenka, pamiętasz, pobiegła serwis volley akcji. I to nie była akcja na zasadzie a spróbuję, a nuż się uda, bo to pierwsza runda. Pamiętamy, że mówimy o finale, czyli duża presja. Jeżeli zawodniczka tego typu, tego kalibru proponuje przeciwniczce taką akcję, to znaczy, że ona jest pewna tego elementu. To nie jest na zasadzie idę na ścięcie albo liczę na błąd. I to właśnie to światełko ostrzegawcze, o którym ty mówiłeś przez pryzmat zachowania, Dokładnie. tych tonowania emocji, Dokładnie. a ja dorzucam do tego jeszcze światełko ostrzegawcze pod kątem właśnie dodatkowych umiejętności Sposób technicznych. prowadzenia gry, bardzo bogaty repertuar zademonstrowała, bo do tej pory Sabalenka kojarzyła się z takim atletycznym tłuczeniem w każdą piłkę. Czy trzeba, czy nie trzeba, to było 150% siły. W większości przypadków, szczególnie z tymi słabszymi rywalkami, się udawało, no ale czasami się znalazła taka odważna, która tę wymianę przytrzymała i wtedy był problem. Teraz można sobie wyobrazić taką sytuację, że ona jeszcze głębiej sięgnie do takich właśnie mentalnych trochę rezerw, tak to nazwę, i będzie coś a la Nowak Djokovic będzie w stanie adaptować się do sytuacji, ale nie właśnie poprzez jakieś wybuchy agresji czy takich, wiesz, interakcji z trenerem, na co ją stać, bo Sabalenka to pokazała nieraz, że jest niezłe ziółko. Powiedziałeś o akcjach serwis volley. Zwróć uwagę, że od jakiegoś czasu w boksie Aryny oglądamy Maxa Mirnyja. Max Mirny, tak jest. Człowieka, który był no, takim naprawdę po czasach Stefana Edberga, z tego młodszego później pokolenia, to Mirny był takim tenisistą
biegającym rewelacyjny sposób do siatki, bardzo dobrze serwujący gracz. No, miałem kiedyś okazję z nim dłużej rozmawiać. Był taki mecz Polska-Białoruś w Poznaniu i on przyjechał z ojcem, ten jego ojciec uprawiał siatkówkę. Trochę porozmawialiśmy, on był w drodze do Stanów, gdzie potem na dłuższy czas zakotwiczył, ale on zrobił wyniki. I teraz dobieranie od różnych osób, różnych pomysłów na granie zaczyna wychodzić i to naprawdę się robi niebezpieczne. Z kolei słóweczko o Gauff, bo Gauff miała w tym turnieju wiele potężnych, kryzysowych momentów. Wszystkie przetrwała, ona nigdy tego turnieju nie grała dobrze, zawsze tam jakoś szybko odpadała, a tutaj nagle dotrwała do finału. Myślę, że rozpalił się na nowo ten ogień amerykański, że no to może przyszła Serena Williams. Zresztą tutaj na tym poletku się pojawiła ta Hailey Baptiste, która też wzbudziła ogromne zainteresowanie i taka dość ciekawa postać. No, jest kilka nowych postaci, jest kilka fajnych osób, na które warto popatrzeć w tym kobiecym turze. Dobrze, że wymieniłeś Hailey Baptiste, bo pamiętasz, myśmy rozmawiali sobie przy kawce w naszej ulubionej kawiarni w naszym małym miasteczku i ja mówiłem wtedy, że zrobiła największe na mnie wrażenie, bo okej, ona nie jest taka ograna, nie jest taka, wiesz, no, znana tej szerszej publiczności, bo jeszcze nie dochodzi do tych takich etapów, nazwijmy to telewizyjnych, ale mam wrażenie, że za chwilę, bo porównuje się ją już z tą Kanadyjką Boko, która gra też taki siłowy, na bazie potężnej sprawności tenis, ale same umiejętności stricte techniczne Baptiste mnie bardziej się podobają, bo powiem ci szczerze, to jak ta dziewczyna, z jaką łatwością ona zdobywa punkty, to chyba nie ma drugiej takiej dzisiaj, która sobie tak, wiesz, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki dotknie piłkę strunami i z tego są Ja punkty. powiem uczciwie, że ja się trochę nie trafiłem z szacowaniem możliwości Baptiste, dlatego że jak ją jakiś czas temu oglądałem po raz pierwszy, to pomyślałem sobie, że przy tych jej warunkach fizycznych, takie dosyć mocne nogi, szerokie biodra, dosyć słabe poruszanie się i takie wrażenie jakby leniwego startowania do piłki. I nagle tam się coś bardzo pozytywnego stało, a dziewczyna ma ewidentnie rękę, ona ma to czucie. Dawno nie widziałem osoby, która by umiała tak efektownie kończyć akcję przy siatce. Zamykać te zagrania po parę razy wolejami i kończyć te woleje. To już jest wyższa szkoła jazdy. To takiej osoby dawno w turze nie było. Dobrze, że wspomniałeś właśnie, bo ja muszę tu jeszcze jedną rzecz dodać a propos woleja, bo bardzo często w kobiecym tenisie, na czym ubolewam, ale to się może zmienić, bo jeżeli taka dziewczyna jak Baptiste, ta Amerykanka, która nagle zacznie robić wyniki, a w dużej mierze będzie zawdzięczała te wyniki właśnie fajnej ofensywnej grze, to nasza dwójka będzie bardzo zadowolona. Ja myślę, że cały tenis kobiecy na tym tylko zyska. Zrobi się bardziej kolorowy, bardziej taki uniwersalny. Kolokwialnie mówiąc, ciekawszy się zrobi po prostu. Odejdziemy na chwilę od tego takiego fizycznego tenisa, szybkość, siła, duże, bardzo duże, potężne granie. No to ci powiem, że ta dziewczyna ma takie umiejętności wolejowe, ja bym powiedział o niej, taki trochę rafter w spódnicy, bo ona gra z premedytacją. To nie są przypadkowe akcje, że wiesz, bo to w tenisie bardzo często jest tak, że no, nie chcesz iść do siatki, bo to nie jest twój klimat, to nie jest twoja mocna strona i się znajdziesz przypadkowo, bo jest krótka piłka, musisz tam się znaleźć i nie wiesz, co zrobić. Nie, ona tam biega z premedytacją i widać, że ma dużą radość z tego, że gra w ten sposób, a co za tym idzie, ty i ja też mamy radość z patrzenia na tenis. Amerykanie w ogóle mają kilka postaci, o których być może będzie okazja, żeby mówić więcej. Na przykład ta młodziutka Iwa Jowicz, bardzo ciekawa tenisistka. Wczoraj oglądałem jej spotkanie z Alicią Parks w Charleston. Parks z kolei ewidentnie mogłaby być nową Sereną Williams,
ale tam jest coś dziwacznego z myśleniem o grze, z charakterem, z takim bardzo wysokim trzymaniem głowy. No, charakterologicznie bardzo trudna postać. Jeżeli się znajdzie osoba, która będzie w stanie to opanować i zmusić ją do nieco większej pracy, to być może to będzie ktoś znaczący. Na razie się na to nie zanosi. Nie zanosi, tak, ale trzymamy kciuki właśnie za takie zawodniczki jak Hailey Baptiste, jak właśnie Victoria Mboko, bo to rzeczywiście jest świeży taki powiew, nowa krew w tym towarzystwie. To nie jest od razu tak, że one wejdą na salony, że z hukiem wejdą, otworzą, wiesz, kopniakiem drzwi i wejdą do pierwszej dziesiątki, bo to tam robi się gęsto, to nie jest takie proste. To tak szybko, słuchaj, nie następuje, szczególnie, że zwłaszcza te młode tenisistki, jak wchodzą na wyższy poziom rozgrywkowy, jak zaczynają grać spotkania bardzo ważne, to właśnie wtedy uwidaczniają się rozmaite błędy techniczne, zwłaszcza różne rzeczy, które można było ukrywać po drodze. Ja ciągle mam w głowie ubiegłoroczne forehandowe kłopoty Miry Andrejewej. Dzisiaj widzę, że tam ciuteńkę się poprawiło, ale z kolei nie na tyle, żeby ona w jakikolwiek sposób powtórzyła to, co zrobiła rok temu. Bo przecież przypomnij sobie, rok temu Andrejewa była objawieniem tej części sezonu. Tak. Teraz tak właściwie przemaszerowała, znikła. Z kolei bardzo się zachwycaliśmy obaj Mboko, a ostatnie spotkania popatrzyłem na Kanadyjkę i parę rzeczy znów mnie zaniepokoiło. No jest niestety taki paskudny nawyk uczenia młodych ludzi forehandowego odbijania z pozycji całkowicie otwartej, co później w momentach stresowych powoduje, że tego odchylenia, zrobienia sobie miejsca, tej lepszej pracy, no po prostu brakuje. Wszystko idzie w łokieć, w szarpnięcie, w skrócenie ruchu, no i wiadomo czym się kończy, to grozi. tak. No, i potem mamy statystyki, jest 40 tak zwanych winnerów, czyli piłek pięknie wygranych, ale no niestety za tym idzie 50 niewymuszonych błędów. To jest, słuchaj, w tej chwili niestety koszmar kobiecych rozgrywek. Znaleźć mecz, gdzie jest przewaga punktów wygrywanych nad psutymi, to... To jeszcze ja tylko dorzucę, Sztuka. a propos, bo poruszyłeś forehand przy okazji Kanadyjki. Też widać, ktoś, kto uważnie się przygląda tenisowi tej, która no, miała być tą nową Sereną Williams, to, o Coco Gauff tak się mówiło. Pewnie tak się mówi cały czas w Stanach, bo tam nikt przed nią nie zamyka drzwi do takiej wielkiej kariery, zdecydowanie. bo jest młoda, ma jeszcze przed sobą mnóstwo grania, ale a propos forehandu. Zmieniło się troszeczkę. Tam jest nowy trener, tam są trochę... Ona poprawiła ten forehand. Ale i wiesz to bardzo. dlaczego? Wiesz dlaczego ona go poprawiła? Dlatego, że w końcu ktoś przemówił jej do rozsądku i powiedział: słuchaj dziewczyno, ty masz tak, fenomenalne przygotowanie fizyczne. Dokładnie. Backhand, tak jak Prawdopodobnie po świątek najlepiej biegająca druga tak, tenisistka tak. cyklu. A były nawet takie momenty, pamiętasz w zeszłym sezonie, że ona miała nawet takie całe turnieje, gdzie biegała nawet o półeczkę wyżej od naszej zawodniczki, bo to było widać przysłowiowym gołym okiem nawet na ekranie. Tak. I teraz na tym fenomenalnym backhandzie, niezłym serwowaniu, kiedy nie ma tam dużych nerwów i z tym serwisem jest w miarę poprawnie, to zawsze tą piętą achillesową, no mówię zawsze, no nie zawsze, ale przez większość czasu, jaki mamy z nią do czynienia, to tam była ta dziura na forehandzie. I teraz jest pewna zmiana. Teraz bo ona mając dziurę na forehandzie, zauważyłeś pewnie nie raz, nie dwa i nie 5, że ona całemu światu chciała udowodnić, że potrafi z tego forehandu wygrywać efektownie piłki, zdobywać punkty. Dzisiaj gra inaczej. Dzisiaj podniosła parabolę forehandu, dodała trochę więcej rotacji, zrobiło się bezpieczniej. Przede wszystkim piłki zaczęły lądować głęboko pod linię, więc nikt jej nie krzywdzi z tamtej strefy i jak już popracuje, jak już pobiega, podmęczy trochę przeciwniczkę, to zaczyna kombinować Troszeczkę ostrzej, bardziej płasko. A jak to nie wychodzi, to wraca do korzeni. Ale i to, o jest czym w spokój. tej chwili opowiedziałeś, to dokładnie uważam też zrobiła Sabalenka, dlatego że osoba, która no po prostu
za każdym razem usiłowała zrobić dziurę w korcie. w korcie. Nagle gra troszkę rozważniej. To nie jest duża różnica, ale już wystarczy, żeby kontrolować uderzenia, żeby tą grą sterować po prostu. Bardzo dziękujemy, bo jest nas blisko 600 osób na żywo. Przypominamy o subach, o kciukach, o komentarzach na żywo i pytaniach, bo do czatu dojdziemy, jak nam się tutaj skończą tematy. Omówiliśmy panie, już wiemy co się działo w Sunshine Double, teraz właśnie o tych panach, o tym Sinnerze, bo tak, Sinner, forma fenomenalna, ale jego rywal vis-a-vis z drugiej strony siatki, ten Alcaraz, który mieli praktycznie wszystko rozgrywać między sobą, zaczyna trochę słabnąć na dystansie. W tej, przepraszam, męskiej czołówce stało się coś dziwnego. To znaczy nastąpiła taka jakby zamiana miejsc. Sinner, który grał troszkę gorzej końcówkę poprzedniego sezonu i gdzieś to do tej Australii mu tam nie starczyło, tam rządził Alcaraz i nagle zmiana i teraz znowu Sinner wszedł na te swoje tory takiego bardzo szybkiego poruszania się. To jest znowu ten TGV. Rywale mówią, on gra jak robot, bardzo trudno się do niego dobrać. Tam w zasadzie dzisiaj, jeżeli idzie o Włocha, jedyne co jest być może lekko zaskakujące, co mnie trochę dziwi, to są te coraz częściej słyszane pretensje do Włocha o całą tę jego historię dopingową. No, jeżeli Nowak Djokovic zaczyna nagle wyciągać taką sprawę sprzed roku, czy nawet sprzed 1,5 roku, no to tak, to brzmi dość dziwnie. Nie wiem za bardzo, jak to rozumieć. W końcu kasus Włocha to jest niemal 1:1 powtórka tego, co się przytrafiło Idze Świątek. I on, i ona mieli minimalne, jakieś tam setne, czy nie tysięczne części po przecinku tych stwierdzonych substancji i z dużym prawdopodobieństwem można mówić, że tu nastąpiło jakieś zdarzenie o charakterze przypadkowym, że to nie było działanie celowe, no bo przecież nikt celowo takich minimalnych porcji do organizmu nie wprowadza. No ale tak czy inaczej coś takiego, taki wątek się pojawił i on mnie, szczerze mówiąc, w trakcie obu tych turniejów, bo i w Indian Wells, i w Miami lekko zaskoczył. No tak jak zaskoczyły mnie porażki, a zwłaszcza ich miejsce. Przegrana Alcaraza z Sebastianem Kordą, wcześniej przegrana z Miedwiediewem, od biedy można... No tak, tym bardziej, że zacięty mecz. Troszeczkę ten Miedwiediew się po takim potężnym kryzysie, po zmianach trenerów, po jakichś tam modyfikacjach leciutko się podnosi. Nie wiem jeszcze na ile mu tego wszystkiego starczy. Natomiast no, przegrana z Kordą to był dla mnie szok. Szok, tak, tym bardziej, że to taki etap, do którego to była 1:32, czyli ta trzecia runda turniejowa, druga dla Alcaraza, bo pierwsza runda była wolna. A pamiętasz, myśmy sobie nie raz, nie dwa rozmawiali na temat i Sinnera, i Alcaraza, no bo jeszcze 2 lata temu ciężko było dopuścić do głowy taką sytuację, że oni będą między sobą rozdawać te najważniejsze tytuły. Po roku już wiedzieliśmy, że to jest scenariusz, który wejdzie w życie. Teraz wiemy, że tak się wydarzyło, ale też zawsze mówiliśmy o jednej ważnej rzeczy, której większość tych ludzi, którzy zajmują się tenisem, oni nie brali tego pod uwagę, bo Sinner na tle Alcaraza, zimny, wyrachowany, taki trochę robotyczny tenis. Styl Trochę Dżokowicza. ala Dżokowicz, natomiast z drugiej strony showman, trochę furiat, taki wiesz, taki wodzirej na... Przez to o wiele bardziej lubiany. Oczywiście i atrakcyjnie grający, no przecież do czego dobiegał Alcaraz, jak zagrywał, czy z boku, czy między nogami, czy nie wiem, zza pleców, to co on wyczyniał na jego tle, to praktycznie, nie wiem, no może się obrażą wyznawcy Sinnera, ten tenis Włocha taki nawet bym powiedział bezbarwny, ale za to zabójczo skuteczny. Czy czasem, powiedz mi, bo tak pomyślałem, czy czasem Alcaraz właśnie za to swoje showmeństwo, za ten nadmiar energii, za tą moim zdaniem bardzo często zbyt dużą energię traconą na taki czy inny wynik końcowy meczu, czy on teraz właśnie nie zapłacił jakiejś ceny zdrowotnie przede wszystkim? Z całą pewnością mamy do czynienia z sytuacją, że ktoś wydał tej energii z siebie za dużo wcześniej
i po części teraz za to płaci. Bardzo prawdopodobne, że za małą chwilę będziemy mieli sytuację odwrotną, to znaczy Alcaraz się trochę zrelaksuje, wróci, a z kolei Sinner po takich dwóch ciężkich turniejach, jak jeszcze sobie dołoży podobne granie na cegle, jak wygra jakiś jeden duży turniej na cegle, to będzie miał taką porcję, taką dawkę, że znowu będzie musiał spasować. Wiesz, moja opinia, jakiś czas temu pojawił się taki wątek ogromnych pretensji do kalendarza rozgrywek. Zarówno ATP, jak i WTA, szczególnie panie protestowały, mówiąc, że tych startów jest za wiele, że my nie jesteśmy się w stanie zregenerować. To jest w jakiejś części prawda, ale w moim przekonaniu współczesny tenis lekko brnie w ślepą uliczkę nie przez kalendarz turnieju. One są oczywiście, ten kalendarz jest przesadnie napięty, tam by się przydało go odchudzić, to nie jest oczywiście niewykonalne. Natomiast brnie w ślepą uliczkę, wiesz z jakiego powodu? Przez sposób, jaki dzisiaj czołówka i kobieca, i męska gra. Dzisiaj nie jesteś sobie w stanie wyobrazić zawodniczki ani zawodnika, którzy będą mogli zaistnieć w czubie u panów, nie dysponując podaniem na poziomie 210, u pań okolice 185-190 km na godzinę i łomot z prawej i z lewej strony, zdrowie i gramy po prostu do utraty sił. No niestety ginie sztuka, ginie kreacja, ginie takie granie ciekawe, takie wzbudzające zainteresowanie, poklask widowni, która jeszcze pamięta, jak kiedyś grali starzy mistrzowie, bo my bardzo często właśnie wracamy, wymieniłeś tutaj Mauresmo, wymieniłeś Henin. Dzisiaj właściwie kogo byś mógł w tym gronie wspomnieć? Karolina Muchowa pewnie powinna przyjść nam na myśl. Była przez chwilę Jabeur, ma przerwę macierzyńską, nie wiadomo czy wróci, jak to będzie wyglądało, ale Muchowa, co pokazały te ostatnie duże turnieje, dochodzi do pewnego miejsca i właśnie dokładnie tego jej brakuje. Tak. Tych 5 kilometrów czy 10 kilometrów szybszej piłki przy podaniu, ostrzejszego uderzenia. Ona się stara, widać. Greneveld, ten holenderski szkoleniowiec, który jej tam podpowiada, tam jakieś tam działania wykonał, tam ta ekipa pracuje, ona rzeczywiście trochę ustabilizowała to granie, ale się odbija od ściany. Tak. Więc tu się w ten sposób już dzisiaj nie da grać. Jeżeli nie jesteś w czołówce siłaczy i szybkobiegaczy, nie masz szans. Tak. Dobrze, że powiedziałeś o Muchowej właśnie, bo to chyba, i patrząc na ten Sunshine Double, to chyba taka niespodzianka in minus największa, bo spodziewano się, że ona coś więcej pokaże. Ja nie mówię, że ona miała zrobić jakiś super wynik, natomiast oczekiwano, że jeżeli ktoś ogrywa Muchową, to będzie musiał zrobić naprawdę w pięknym stylu, a niestety to były, cytując ciebie, jedno z twoich ulubionych powiedzeń, piękne katastrofy, bo tak to trzeba powiedzieć o tym. Jeżeli faktycznie Muchowa nie dorzuci trochę sztangi, piłek lekarskich, jeżeli nie zmieni swojego profilu przygotowań pod kątem fizycznym, to z taką przynajmniej 6., 7. dziewczyn nie będzie miała po prostu czego szukać. A jeżeli masz te 7, 8, które cię blokują w wynikach, no to jest poziom ćwierćfinału, dalej nie idziemy, bo nie ma jak tego przeskoczyć. A u panów masz jeszcze gorzej, bo tak się bardzo wyrównała czołówka, że dzisiaj tenisista grający podciętym backhandem, miękko, ładnie, rozprowadzający rywala, no nie wiem, powiedzmy Grigor Dimitrow, bo to jest ktoś taki, gdzieś tam w tych okolicach się mieszczą, no ale to oczywiście Grigor z innego powodu, bo tu już lata to już parę dają lat, o sobie znać, natomiast nie masz w zasadzie tenisisty, który by grał taki tenis techniczny. To jest tylko odbijanie w stylu bum bum. Ze zdumieniem wczoraj chyba, czy przedwczoraj, przeczytałem wypowiedź Aleksandra Zwieriewa, który skarży się na to, że wszyscy rywale grają strasznie mocno i dzisiaj wszystkie kolejne rundy trzeba się potwornie napracować, żeby je przejść. I to jest dokładnie istota sprawy, że kiedyś można było 2-3 rundy w męskim turnieju przeskoczyć
no, grając tam powiedzmy taki tenis bardziej ulgowy. Dzisiaj to jest Dzisiaj nie ma, niewykonalne. tak. I dlatego oni po rozegraniu 7 meczów w Szlemie, czy 6 w Tysięczniku, są po prostu na skraju zmęczenia, a nie są w stanie odpoczywać, bo za chwilę w kalendarzu jest następny turniej. I tutaj by się chciało zacytować słynny tytuł filmowy i kto to mówi. Bo Zwierew, który serwuje średnia 215-220, parę punktów zawsze ma za darmo, właśnie wynikających z serwisu, który tak sam sobie trochę te kłopoty stwarza, bo to też nie jest przypadek. My mówimy o tym, nie wiem, 5 lat, 6 lat, może nawet więcej, żeby trochę zmienił profil swojego grania, żeby się nie cofał tam 5 metrów za linię końcową i tam nie, jak to mówi się w żargonie tenisowym, nie rzeźbił, tylko trochę wprowadził tych elementów a la Sabalenka, żeby sobie drogę do siatki utorował, żeby sobie po prostu dał takie narzędzia, a i ma dobrych nauczycieli, bo i ma brata, i ma ojca, którzy naprawdę się znają na tym. Dlatego on też moim zdaniem jest chyba ostatnim, który powinien narzekać, że są takie drogi, bo przecież wie, gdzie jest, wie, że z każdym tygodniem, z każdym miesiącem przybywa nowych graczy, którzy fizycznie są na tym samym poziomie albo nawet więcej, brakuje im trochę ogrania, trochę takiej pewności siebie, ale jak oni to zyskają, to będzie taka sama historia jak z wchodzącym Alcarazem i Sinnerem, bo przecież my mówiliśmy, że został Tsitsipas, team, który odszedł trochę przedwcześnie z tego tenisa, i Zwierew, to byli kandydaci przez nas typowani do wielkich szlemów. No I tak, co się stało? Ale zobacz, jak się na przykład No. posypała gra Tsitsipasa. No, No dzisiaj, to jest on się historia dzisiaj straszna, chwali tak. samochodami nowymi, znajomymi, Tak. a tenisowo to wygląda koszmarnie. A propos tych opinii, jakie można usłyszeć, ja z coraz większym zdumieniem spotykam co chwila takie werdykty ludzi, którzy mi się przez lata utrwalili w głowie jako naprawdę ważne, fundamentalne postaci. Toni Nadal, stryjek Rafy, w jakimś rozmowie mówi, trzeba coś zrobić z serwisem. Statystyki biją na alarm. Jeżeli mecze tenisowe w 80% są rozstrzygane podaniem, to zaczyna być nie do oglądania. Rozwiązaniem być może jest wprowadzenie jednego tylko serwisu. Oczywiście znajdą się teraz Tak, ludzie, tak. powiedzą, zwariował. Miękkie piłki, tylko większe piłki. proszę posłuchać, kto to mówi. To jest człowiek, który na tej dyscyplinie zęby zjadł. Tak. Zresztą tych różnych takich zaskakujących stwierdzeń jest więcej. Ja wczoraj trafiłem na taką opinię 2 amerykańskich, kiedyś znanych tenisistów, teraz trenerów, Tima Majota i Jose Higuerasa. Higueras to jest Hiszpan, ale on już jest tak zakotwiczony w Stanach, że można o nim mówić prawie jako Hiszpanie. Amerykanie. No dokładnie. I wiesz co oni zaczynają mówić, bo oni pracują w amerykańskim systemie szkolenia, że coś trzeba zrobić z przywróceniem, uważaj, większej liczby turniejów na kortach ceglanych, dlatego że amerykańscy tenisiści mają coraz bardziej ubogi tenis przez to, że szkolą się na hardzie, czyli na tej nawierzchni, która wymusza tylko jeden sposób grania, a wyłącznie cegła pozwala uczyć się grać z pewnym dystansem, trochę inaczej biegać, trochę inaczej podejmować decyzje i tak dalej, i tak dalej. No przecież tobie akurat nie trzeba takich rzeczy tłumaczyć, bo ty się wychowałeś na cegle i całe życie w zasadzie na tych kortach spędziłeś, więc to jest dla nas jest to oczywiste, ale dla ludzi, którzy weszli w cykl, dzieje się coś zdumiewającego. Jeżeli popatrzysz na kalendarz, jakie są proporcje pomiędzy liczbą turniejów granych na cegle i na hardzie przez cały rok, to można się złapać za głowę. Do tego fragmentu, powiedzmy, do Roland Garros, to jeszcze jak cię mogę wygląda. Jeszcze mniej A więcej potem już jest koniec. równo. Potem Ale koniec, potem jest praktycznie. katastrofa. Zresztą u pań do Roland Garros nie ma turniejów w zasadzie na kortach ceglanych. One się teraz, tuż przed Roland Garros pojawiają, ale nie ma tego cyklu w Ameryce Południowej, który grają mężczyźni, Tak. a coraz częściej słychać głosy, że ten cykl trzeba Ameryce Południowej zabrać. Czyli tendencja jest do tego, żeby coraz bardziej grać na nawierzchni twardej, żeby to szło w kierunku takiego ujednolicania. Jeżeli, popatrz,
teraz próbują obie organizacje odbudowywać turnieje na trawie, które też w pewnym momencie znikły, bo były tylko 2 tygodnie przed Tak. Wimbledonem. Teraz dołożono 1 tydzień. Więc wiesz, to są takie manewry, które ludziom uciekają, a które mają niewiarygodne znaczenie dla rozwoju następnych pokoleń tenisistów i tenisistek. I czasami trzeba by było na to zwracać uwagę i o tym mówić. A to ciekawa sytuacja, bo zobacz, w pewnym sensie historia zatoczyła koło. W tych trochę innych, zamierzchłych to może za dużo powiedziane, ale w tych dawnych czasach czekano na Wimbledon właśnie, żeby popatrzeć na tenis błyskawiczny, serwis, Inny, volej, tak, koniec. tak, I dokładnie. byliśmy przeszczęśliwi, że możemy być świadkami takiej gry. Potem ten Wimbledon, w cudzysłowie, został zepsuty, bo specjaliści od kortów Zmieniono rodzaj trawy. zmieniono, spowolniono, dodano jakieś syntetyki, żeby ta trawa w ogóle dłużej się trzymała. Zaczęli brylować tacy ludzie jak Agassi i jemu podobni, czyli była w pewnym momencie, nawet to było dobre, bo była walka serwisu z returnem, ścierały się dwa w pewnym sensie gatunki tenisa, czyli ofensywny i defensywny, no ale jak potem doszło do tego, że ja nie mówię, że te mecze nie były atrakcyjne, ale jeżeli po raz enty wygrywał Federer Wimbledon, biegając do siatki, wiesz, od wielkiego dzwonu, bo po prostu nie musiał, bo grał tak samo jak na ziemi. Ile razy byśmy mówili, pamiętasz? Zmienił się kolor kortu, nie zmieniła się gra. Tak. Różnica, tu były brudne skarpetki, tu czyste. Tak. I mecze te same. I ja strasznie mi brakowało właśnie tego tenisa takiego ultra szybkiego. Serwis, volej, asy, to wtedy było dla nas taki przerywnik właśnie od tej monotonii tego tenisa. Australia z głębi, korty ziemne z głębi. I przychodził ten świeży oddech Wimbledonu. Mówiliśmy, kurczę, jak to fajnie wygląda. Te ścieżki wydeptane do trawy, no genialnie. Ale tu jest racja, to co powiedział Nadal, bo ja też jestem za tym, żeby każdy zawodnik potrafił umieć grać na cemencie, na mączce i na trawie, żeby miał takie umiejętności, żeby nie tak jak kiedyś, pamiętasz, była grupa Hiszpanów, oni mówili, nie, trawa to wypas dla krów, No, ale my jedziemy, szukamy ziemi. Pojawiały się korty ceglane i z kolei Amerykanie mówili, Mówili nie passé, będziemy tak jest, brudzić skarpetek. dokładnie tak. Zmieniało się to wszystko. Idealnym rozwiązaniem byłoby, żeby ten parytet, żeby ten podział między 3 rodzaje nawierzchni został jednak trochę wyrównany, żeby to wyglądało troszeczkę inaczej, bo powinni się tenisiści rozwijać i tenisistki w różny sposób, nie tylko przez jeden rodzaj gry. Ta unifikacja niestety do niczego dobrego nie prowadzi. Jeszcze tylko jedną informację, taka ciekawostka, minutę mi zabrało. Wynotowałem sobie, bo przechodzimy za moment do tematu głównego. A propos Sinnera, to ostatnia rzecz. 6 spotkań w Indian Wells, 6 spotkań w Miami, 12-0 w setach, 12-0 i zobacz, 76 gemów wygranych, 40 przegrane, 75 w Miami i 43. Czyli można powiedzieć, że to proporcje wręcz idealne. Jakby ktoś obstawiał, to w życiu by tutaj nie trafił. Proszę Państwa, już za moment przechodzimy dalej do naszego głównego tematu. Jest nas już teraz ponad 800 osób na żywo, a więc chyba jakiś rekord padł. Z tego, co dostaję informacje, przypominam o subach, przypominam o łapkach w górę, bo im więcej łapek w górę, tym bardziej atrakcyjny będzie program. I jeszcze przypominam raz o Patronite. Został założony przez nasz program Patronite. Link będzie w opisie, to mogą Państwo sobie tam zajrzeć. Dla tych wszystkich, którzy nas wspierają w ten sposób, będą bonusy. Wsparcie pozwoli na lepszy program, lepszych gości, inne formaty i tak dalej. Więc tutaj bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy. I przechodzimy do dania głównego. Zaczniemy od tego, że jest nowy trener. Długo trochę trwało. Miały być treningi w Hiszpanii, nie było, były treningi w Polsce i teraz Iga Świątek pojawiła się w Hiszpanii. Dzisiaj oficjalne zdjęcia i oficjalne filmy z treningów. I teraz tak, Karol, tobie oddam głos, bo ja, wiesz, zawsze jak nie wiem, jak wymawiać czy Francuza, czy Hiszpana, czy kogokolwiek, dzwonię do ciebie i mówię, Karolku, jak ja mam w tej transmisji tego czy innego przedstawiać?
Karol jest pod tym względem dla mnie wyrocznią, więc tak, Francisco to wiadomo, ale dalej, bo to Wiesz co, Katalończyk. ja cię tu zaskoczę, dlatego że Francisco Roche jest Katalończykiem. Urodził się w Barcelonie, wczoraj miał 58 urodziny. Prima aprilis. Tak, więc ja mogę powiedzieć smarka, że 20 lat ode mnie gość młodszy, to bardziej twoje pokolenie gdzieś w tych okolicach. Natomiast tak naprawdę to przypuszczam, że się bardzo precyzyjnie dowiemy, jak to się w zasadzie to nazwisko wymawia, jak on się tutaj zjawi w Polsce. Będzie okazja, żeby z nim porozmawiać, bo te różne formy podpowiadania ściągnięte z internetu, no też tak nie do końca są w 100% trafne. No. Ale teraz musisz się określić, bo nie możemy To jest, podpowiadać wiesz to, imieniem. na pewno hiszpańska wersja to jest Roy, a katalońska Roche. Taki bardzo głucha końcówka między jakiś taki rodzaj szeptu. Tak Tak. jak powiedziałem, no nie będę się tutaj silił na żadną oryginalność, bo po prostu wiem tyle, ile zdołałem się dowiedzieć właśnie poprzez formę, z jakiej korzysta większość osób. Więc tutaj najlepszą metodą sprawdzenia jest udać się do człowieka bezpośredniego, po prostu o to zapytać. On Tak wtedy jest. powie. Tak zresztą było w przypadku Ficeta, bo pamiętam jakąś rozmowę i ktoś tam miał problem z jego imieniem. On powiedział, no jak to, ja jestem Wim, Tak jak Wimbledon. początek Wimbledonu. No, Dokładnie tak. więc to podejrzewam, że czasami nawet rdzenni obywatele z kraju, z którego dana osoba pochodzi, też nie mają zawsze problem. będą doskonale wiedzieli. No i to jest katalończyk, a język kataloński w porównaniu do hiszpańskiego to jest tak troszkę jak nasz góralski, więc to tak, tutaj tak. zestawmy go na takiego Rosza z lekkim takim wytłumieniem na końcu. Tak jak powiedziałeś, 1 kwietnia 1968 roku się urodził w Barcelonie. Skromne warunki fizyczne, 175, czyli jest 1 centymetr niższy od Igi Świątek, bo Iga ma 176. Grający prawą ręką, oburęczny backhand, był zawodowcem, zaczął w 1987, skończył w 2001. Ranking singlowy niezły, bo to były ciężkie czasy. 60, tak, najlepszy. To był ranking dokładnie z 5 października 92 rok. Lepiej mu szło w deblu, bo w singlu nie wygrał żadnego turnieju. W On deblu... Challengery wygrał. Tak, ale mówimy tu o cyklu ATP, żeby już się nie gmatmać w tym wszystkim. Deblowych zwycięstw 9 plus 12 finałów. Więc tu widać, że smykałkę do debla, do takiej gry kombinacyjnej, fajnej, ciekawej ma facet. No wiesz lepiej ode mnie, że te wyniki to jest tylko jakiś punkt wyjścia do ewentualnej rozmowy o wartości człowieka jako szkoleniowca, no bo w moim przekonaniu trener, coach, jakby to nie nazwać, to jest ktoś, kto po pierwsze ma wiedzę na temat tego, jak poprawnie czy skutecznie należy grać i po drugie umie tę wiedzę przekazać. O Royszu krążą takie opinie, że jest bardzo dobrym fachowcem, że jest detalistą, że on zwraca uwagę na szczegóły techniczne, że on niebywale precyzyjnie tam się zagłębia w różne rzeczy. Tylko musimy pamiętać, mówiąc o tym człowieku, że on 17 lat spędził u boku Rafy Nadala, będąc tak naprawdę pomocnikiem Toniego, czyli stryja. Toniego, a potem Carlosa Mojej też przez No pewien tak, czas. ale on był raczej takim rezerwowym, Tonego. takim podpowiadaczem, kimś, kto tam dokładał swoje uwagi, właśnie różne szczegóły techniczne tam potrafił doprecyzować, robił to bardzo, bardzo skutecznie. Same pozytywy można przeczytać od ekipy hiszpańskiej, tej pracującej w Akademii Rafy Nadala, na temat jego charakteru, na temat jego pracy. Z kolei jak to przeniesiemy na inny grunt, od kiedy zaczął sam pracować na swoje konto,
No to ciężko mówić o sukcesach, bo można wymienić 4 nazwiska osób, z którymi on próbował. Pierwszy był Matteo Berrettini, Sloane Stevens od niej zaczął. no Tak. czy tam, Ale czy tam krótki króciutko romans. Sloane Tak, Stevens, tak. potem była ta Emma Raducanu, ostatni ten Francuz, ten Petit Pericard. No i żadna z tych przygód no, niczym szczególnie atrakcyjnym, pozytywnym się nie zakończyła. Ukazała się taka bardzo ciekawa rozmowa na stronie internetowej polskiej telewizji. Sara Kalisz przeprowadziła ciekawą rozmowę z Toni Nadalem w ogóle o zawodzie trenera tenisowego, o jego uwagach na temat tej zbliżającej się prawdopodobnie kooperacji, która się dzisiaj stała faktem. I Toni Nadal powiedział, że różnie to dzisiaj bywa z tymi reprezentantami młodego tenisowego pokolenia. Oni nie wszyscy mają pokorę i cierpliwość, żeby tych trenerów słuchać. Zresztą widzimy to niemal na No każdym kroku, po tych różnych gestach, po tych różnych pretensjach, po różnych sygnałach wysyłanych do własnego boksu w trakcie meczu. Ja tu mówię o różnych postaciach, bo to nie jest jedna historia, tylko tak się dzieje w zasadzie non-stop. Toni Nadal powiedział następną bardzo ważną rzecz. Za sukcesem tenisisty nie stoi trener. Za sukcesem tenisisty stoi sam tenisista. I właściwie to ciężko tutaj dopisać więcej. Ten trener oczywiście musi mieć warsztat, musi mieć wiedzę, musi mieć wiele różnych umiejętności, a cała reszta sprowadza się do tego, czy on będzie w stanie swoją wiedzę przekazać, czy on przekona tego, z którym będzie pracował. Jeżeli tutaj nastąpi porozumienie, to można mówić o takich podwalinach sukcesu, bo to jest podstawa. Bez tego się po prostu nie da. W przypadku Rocha, w moim rozumieniu, mówimy o kimś, kto z bardzo dużym prawdopodobieństwem do gry Igi Świątek będzie pasować. Dlaczego? No bo po prostu Iga to jest kopia Rafy Nadala. Jeżeli facet 17 lat spędził patrząc na Rafę Nadala, poprawiając tam różne detale, no to kto na miły, Odnajdzie się, tak. kto na miły Bóg może lepiej to zrobić, jeżeli problemy Igi Świątek sprowadzają się do techniki uderzeń. Ja mam co do tego sporo różnych wątpliwości, ale to nie będę tego teraz wyciągał. Poczekamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo sam wiesz doskonale, że technika gry Igi jest nie tylko podobna do Rafy, ale jest techniką bardzo trudną. Tak w największym skrócie rzecz ujmując, dla laików, mówimy czasami o oknie, jakie się otwiera dla serwującego tenisisty. Jeżeli poprowadzisz linię od czubka rakiety do linii pola serwisowego, to nad siatką powstaje okno. Wysoki facet, duże okno. Niski facet, małe okno. Tak. W przypadku takiej gry potrzeba dużej siły, mówię o uchwycie, o sposobie trzymania rakiety, o tym luźnym nadgarstku, o 10 rozmaitych elementach, które muszą zagrać i muszą zostać zgrane w czasie i przestrzeni, żeby uderzenie wyszło. Tak. Żeby to wszystko dobrze ustawić, okno dla wykonania dobrze tego uderzenia jest bardzo małe. Trzeba naprawdę... Zwróć uwagę... To właściwie taki lufcik. Znasz mały. kogoś w Hiszpanii, kto gra podobnie jak Nadal? Znaczy, podobnie jak Nadal, to nie. Natomiast generalnie szkoła hiszpańska, ona jest oparta na zejściu pod piłkę. Oczywiście rzadko spotykamy Hiszpana, który, Ale ja mówię nie gra pod górę. Nie. No więc właśnie, To jest ewenement na skalę świata. To jest ślad świadczący tylko o jednym. To jest po prostu bardzo trudne. Tak, to jest bardzo trudne. A ja wiesz, tu się we wszystkim się zgadzam, co powiedziałeś. Zgadzam się też z moim mini komputerkiem, który pokazuje, że mamy już 913 osób na żywo. Łapki w górę. Czekamy, żeby barierę magiczną 1000 przekroczyć. Fajnie by było, gdyby nam się udało, żeby tutaj równy 1000, tak jak Indian Wells i Miami 1000. No dlaczego my nie mamy mieć tutaj trzeci serwis 1000? Ja popatrzę trochę z innej strony.
praca w takim zespole, jaki zbudował Rafa Nadal, siedząc nie na pierwszym siedzeniu trenera, tylko na drugim, tak troszkę po pierwsze, rozkłada się inaczej odpowiedzialność, bo wiadomo, że wszystkie cięgi i splendory brał Toni Nadal, to bez dwóch zdań. Roche był takim, ale tam w tamtym zespole był takim troszkę dla mnie tenisowym Mourinho. Mourinho, jak wiesz, był piłkarzem, ale niewybitnym. Grał w piłkę, potrafił wszystko bardzo dobrze na boisku zrobić, ale nie osiągnął wielkich sukcesów. Natomiast był genialnym taktykiem, strategiem i właśnie takim detalistą, szczególarzem. I ja mam wrażenie, że on w tym drugim rzędzie, w boksie Toniego Nadala, bo tam Nadal rządził na korcie, Toni rządził w boksie, pełnił taką funkcję, jak to często w sztabach piłkarskich ludzie od ataku, od obrony, Rzutów rożnych. od rzutów rożnych, od środka Tak, pola, tak, jak w tak, futbolu tak, amerykańskim, tak, tych dokładnie. formacji jest X i tam każdy trener chodzi, ma własną działkę i tą działkę pielęgnuje. I też inaczej się trochę pracuje, bo chyba nikt poza Djokoviczem aż tak potężnego zespołu nie zbudował w historii. Bo jak był u Federera, pamiętasz, tam jedna osoba, Szczególnie pod koniec kariery ta Dokładnie tak, ekipa dokładnie puchła tak, u Nadala, tak. przybywali nowi. Tak. I wydaje mi się właśnie, że jemu w pewnym sensie było troszkę wygodniej, bo ta odpowiedzialność zbiorowa, poza tym taka, wiesz, burza mózgów ludzi, bo nie wierzę, że tam Toni Nadal wchodził kategorycznie, wiesz, uderzał pięścią w stół i mówił, ma być po mojemu, ma być tak na tak. Tam i sam Rafa siedział i ten cały hiszpański sztab, oni się naradzali, bo jak wiesz, Hiszpanie w ogóle są taką nacją, że Amerykanie nie do końca, Czesi nie do końca, Francuzi nie do końca, Hiszpanie zawsze ze sobą. Kto z Hiszpanii by nie był na turnieju, zawsze są w tej, mówiąc brzydko, są w kupie, się trzymają i trenują ze sobą i grają w piłkę i się rozgrzewają, więc myślę, że w tych boksach też oni bardzo często naradzali się wspólnie. I taki człowiek, jakim był Francisco, właśnie jaką rolę pełnił w tamtym sztabie, nieoceniony. Dlatego, że zdejmował w pewnym sensie Nadalowi, jednemu i drugiemu, i zawodnikowi, i Toniemu, odpowiedzialność i czas zajmowania się takimi, a to rozpracowanie przeciwnika, a to jego mocne strony, a to jego słabe strony, co można by przedsięwziąć, żeby go ograć, znając doskonale swojego zawodnika, no bo przecież tyle lat, to przecież go zamkniętymi oczami mógłby go ocenić. I to było troszeczkę inaczej, inne środowisko, inny system. Wymieniałeś te nazwiska, właśnie Sloane Stephens, Emma Raducanu, Matteo Berrettini, ten Pesci Pericard, który... To dobre nazwiska. Dobre nazwiska. Z tym, że za tym nie poszły absolutnie... Znaczy wziął Berrettiniego, Hiszpan jak był w kryzysie ze 125 wywędrował na 34 on się miejsce. z Santo Padre rozstał, Tak, miał tam tak. jakieś problemy personalne, zmieniał dziewczynę, tam dziesiątki różnych historii. Tak. Wiesz, każda z tych historii jest inna. Ja myślę, Leszek, że w tym momencie trzeba co innego powiedzieć. To, o czym my tutaj w tej chwili rozmawiamy, to nie jest ocenianie Francisco Rocha, tylko to jest zwracanie uwagi na to, że nastąpi jakaś trochę inna, chyba jednak nowa sytuacja, jeśli idzie o bagaż doświadczeń z trenera, bo z jednej strony te doświadczenia są fantastyczne i wydają się fenomenalnie pasować do gry Igi, a z drugiej strony to trzeba sprawdzić w praniu. Popatrz, z czym my do tej pory mieliśmy do czynienia. Piotrek Sierzputowski wchodził chyba po Michale Lewandowskim, naszym koledze z kabiny komentatorskiej, pracować. Bardziej była znana siostra Piotrka niż Piotrek jako trener. Piotrek nie miał jakiegoś szczególnego doświadczenia, a skończył jako trener roku. I z tytułem wielkoszlemowym, który był na tamten czas wyczynem po prostu fenomenalnym. Wszedł Tomek Wiktorowski z doświadczeniami po Agnieszce Radwańskiej, no i w ogóle przebił wszystkich i wszystko, bo to, co się stało, no to nawet w najśmielszych snach trudno sobie było wyobrazić. Wszedł Fisset, miał za sobą bagaż niewiarygodnych doświadczeń. Ja parę razy mówiłem, że dla mnie to aż za dużo było tych zmian i to tak mi dziwnie wyglądało, no ale z pewnością miał dobre intencje, coś tam miał.
zrobił z kolei następny zaskakujący krok, bo Iga wygrała Wimbledon. Cokolwiek byśmy nie opowiadali sobie o okolicznościach, ona ten turniej wygrała. Tak. Więc przewidzieć, co się zdarzy teraz, jeżeli nastąpi czwarty, jakiś zupełnie inny, nowy układ, ja się nie podejmuję. A ja ci powiem, że widzę tutaj dużo plusów i w końcu mogę się mylić, ale mam takie wrażenie, że jest takie powiedzenie w polskim języku, trafił swój na swego. Dlatego, że jak patrzymy na nazwiska Berrettini, Raducanu, ten Pesci Pericard i Sloane Stephens, no nijak nie pasują ani charakterem, ani sposobem tenisa do Igi To Świątek. prawda. I teraz ten człowiek, który całe życie praktycznie siedział w systemie zbudowanym perfekcyjnym przez team Nadala, A tu wygląda, że jest na swoim. a tu wygląda właśnie, że jakby Dokładnie. te doświadczenia, które on zebrał po drodze z tymi, nawet jeżeli trenował A tam jeżeli miesiąc, to ma gdzieś wypalić, to gdzie je? to może wypalić dokładnie tylko tutaj. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Trzeba to brać pod uwagę, że pierwsze kroki, które skierowała Iga w formie pytań, prosząc o podpowiedzi, skierowała do Rafy Nadala. Przecież jednym z wywiadów powiedziała: mam jego telefon, jestem szczęśliwa, że mogę do niego zadzwonić w każdej chwili, poprosić o radę, po prostu o pomoc. I jeżeli Rafa Nadal, a wiemy jakim jest człowiekiem, otwarty, z sercem na tacy, zresztą z Igą się przyjaźnią, nieraz to mieliśmy przykłady, jeżeli on nie to, że namówił, ale podpowiedział, jakieś argumenty miał na pewno za tym swoim trenerem, przyjacielem byłym. Nie tylko właśnie przez pryzmat, że się dobrze znają, że mu chciał, nie wiem, bo już słyszałem takie głosy, że tam po znajomości go, no to bzdura, to jakieś są plotki dramatyczne. Natomiast gdyby sam Nadal nie był przekonany właśnie, wiedząc jak gra Iga, jaki ma sposób trenowania, jaki jest charakter, to przecież w życiu tego Francisco Rosza by nie polecił. Zresztą słuchaj, no Bo byłoby to chyba dziwne Nadal się trochę. wielokrotnie wypowiadał w takim tonie pełnym zachwytów, jeżeli idzie o Polkę. Drugą osobą, która tak pozytywnie o Idze mówiła, to był Andy Murray, ale on z kolei w ogóle lubi zawsze popatrzeć na kobiece pojedynki, miał swoje faworytki. Iga ewidentnie była jedną z takich postaci. Natomiast Nadal po prostu znalazł na korcie swoje alter ego. No nie wierzę, żeby nie zdawał sobie sprawy, że ogląda swoją kopię. No, a z kolei Iga nawet tymi drobnymi, różnymi zachowaniami, przyruchami, jak wychodzi na kort. No, ja tylko bym ją namawiał, żeby raczej nie podskakiwała w tym wyjściu na kort centralny Roland Garros. Nie wiem, czy pamiętasz, uderzył się w głowę, co kiedyś Rafa wykonał. Tak, tak. No ale to już tytułem żartu. Natomiast no to po prostu jest 1:1 taka, nie ta siła fizyczna oczywiście. No wiadomo, no bo to są proporcje inne zupełnie. Naturalnie. No dzisiaj powiem ci jeden film, który widziałem, bo w Akademii Nadala, tam na Majorce, nie ma takich klasycznych hal jak u nas. Raczej to są takie wiaty, one może nie wyglądają jakoś... Tak przaśnie dosyć to Przaśnie wygląda. dosyć, tak, nie wyglądają jakoś super tak. atrakcyjnie w porównaniu do tych kortów zewnętrznych, które są naprawdę zrobione tip-top. Takie trochę pofabryczne hale, Tak. jakbyśmy mieli porównać. I jeden z tych filmów zwrócił moją uwagę szczególnie, bo jest ten już namaszczony, nominowany trener, ale jest taka scena, Iga rozmawia z Nadalem, on stoi z tyłu, obok, stoi z tyłu, przysłuchuje się. Rafa ma uwagi, bo pokazuje, żeby... To można od razu wyczytać z tego, o co tam chodzi. Chodzi o wkładanie ciała w uderzenie, żeby Iga nie kładła się na plecy, nie grała w odchyleniu, bo wtedy ten właśnie ruch a la Nadal, on jest trochę przeciwko samej grającej, bo pamiętasz, Rafa zawijał za lewe ucho, Iga zawija z drugiej strony, bo to jest lewa, prawa ręka, ale zawsze był tak podparty nogami, że szeroko był ustawiony i bardzo... Oczywiście zdarzały się sytuacje, że on się musiał odchylić, bo też może jakiś topspin go spotkał, ale z reguły tego nie było. I było widać na tym filmie, że on chce Idze przekazać taką, może nie do końca myśl przewodnią, ale jakiś taki pomysł na granie, żeby ta siła fizyczna, którą ma dużą,
co za tym idzie dynamika uderzeń, ona nie szła, wiesz, w sufit, tylko szła tam, gdzie jest wektor mocy, czyli w ślad za piłką na drugą stronę. I popatrzyłem, nie było to wyraźnie widoczne na tym filmie, ale popatrzyłem na tego Rosza, on stał i kiwał, nie mówił nic, ale stał, kiwał. Ona zaczynała grać, oni się rozchodzili, każdy z własnej perspektywy na to patrzył. I znowu do głowy mi przyszedł ten obraz tych obozów hiszpańskich tenisistów. Tam nie ma żadnej awantury. Tam jeden drugiego zawsze wspierał, zawsze pomagał. A można by pomyśleć, że gdzieś jakaś myśl temu Francisco przeleciała. No kurczę, ja tu jestem trener, ale tu jest jednak Rafa. No przecież trzeba się słuchać. 17 lat Tak, doświadczeń. dokładnie tak. No, mimo to, że Rafa jest jednak trochę młodszy od niego, to myślę, że tutaj hierarchia jest. Jeżeli tylko Rafa będzie miał ochotę, a też taki sygnał od samego tenisisty mieliśmy, chyba na Instagramie czy na Xie, taką informację, że Iga jest zawsze mile widziana, żeby się czuła jak w domu. No, swoją drogą to jest też duży plus, bo jednak Rosz jest związany z Nadalem ściśle, współpracują, a to jest genialna baza do treningów. Od razu wiesz, co przychodzi do głowy. Tak. Turniej przed Wimbledonem, przygotowania na trawie, na tej Majorce i ta wygrana i ten taki radosny tenis, pierwsze uśmiechy przed tym Wimbledonem, które zwiastowały, że na tej trawie wcale nie musi być tak źle, jak to się mówiło, że ten diabeł nie jest taki straszny, co wiadomo, że skończyło się wygranym Wimbledonem, więc to też bardzo ważne, ta otoczka, bo Iga i jej zespół wiedzą, że to nie jest tylko ten sam trener, bo Wim Fissette był sam jako trener, jako trener byłych gwiazd, a tu za Roszem stoi Rafa Nadal, stoi jeszcze 5 trenerów pomocniczych, który tam zawsze podejdzie, podpowie, jest z kim zagrać. No inny zupełnie klimat, inna atmosfera wokół tego wszystkiego. Słuchaj, ewidentnie to wszystko wygląda bardzo obiecująco. No ja jestem ostatnim człowiekiem od prognozowania, jak wiesz, nie lubię się w ogóle bawić w takie rzeczy, ale kilka okoliczności z całą tą operacją związanych jest no bardzo taki nastraja bardzo optymistycznie, po prostu. I to jest też, zauważmy, bardzo dobry moment, bo tak, te turnieje w Ameryce, oba Sunshine Double, pokazały, że z formą Igi nie jest najlepiej i ta przerwa, wbrew pozorom, mecz przegrany szybko z Magdą Linette, czyli pierwsze starcie i druga runda, bo patrzymy na drabinkę, dała bardzo długi czas na regenerację, na odpoczynek, trochę na odświeżenie się, odpoczynek od kortu, od tenisa. Bo tam też można było mieć wrażenie, że Iga ma już taki przesyt trochę tego grania i wpada teraz w nowe środowisko, sama musi zmienić troszkę tok myślenia. Wiesz, jacy są Hiszpanie? Oni są tacy, wiesz, maniana. Nie mają żadnego stresu. Zresztą kto w takim środowisku, jak tam u Nadala na Majorce, może mówić o stresie, bo przecież tam jest w dobrym znaczeniu tego słowa sielanka. Fenomenalna pogoda, jedzenie, spanie, warunki do treningu. No nic, tylko naprawdę ciężka praca, a Iga jest takim typem zawodniczki, Tak, ona że ci Hiszpanie to patrzą na nią jak na poza swoją tym przecież. ona to nie jest osoba, która ucieka od pracy. To jest jedna z tych tenisistek, której do pracy specjalnie namawiać nie trzeba. No, jeżeli to wszystko tkwi w sprawach technicznych, związane jest z uderzeniami, a pewnie po części też tak. Toni Nadal w tej rozmowie, którą wspomniałem, mówi o 3 rodzajach błędów w tenisie. Błędy związane z techniką uderzeń, z taktyką i z mentalem. Koniec, tak. kropka. Innych płaszczyzn nie ma. To trzeba jakoś wszystko zgrać. Zobaczymy, jak to będzie przede wszystkim funkcjonowało, czy ten obóz wokół Igi Świątek będzie dalej takim obozem zamkniętym. No, jest dużo różnych pytań, na które dzisiaj nie znamy odpowiedzi. Trzeba po prostu poczekać i zobaczyć, co się będzie działo. Znalazłem taki cytat z Francisco Rosza. Analiza i stawianie na powtarzalność uderzeń. Takie motto, w jaki sposób prowadził treningi, pod jakim kątem analizował mecze przeciwników i potem to przekładał na te wszystkie wskazówki, podpowiedzi dla własnego obozu, czyli analiza i stawianie na powtarzalność uderzeń. I uważa
cały czas, że technika i kontrola są ważniejsze niż siła. I teraz tak pomyślałem, no nadal siła straszna, prawda? No, siła czołgu wręcz. Tylko jedna rzecz od razu na podstawie takiej analizy, takiej opinii przychodzi mi do głowy, że Rafa też, myśmy na to zwracali uwagę, ale potem jakby już tego Rafy było tyle, że aż takich detali człowiek nie łapał, bo już przywykł do sposobu grania, do sposobu biegania. Rafa też bardzo umiejętnie, wbrew pozorom, dozował siłę. Przypomnij sobie, jak myśmy... Szczególnie pod koniec kariery. Szczególnie to już... Bo na to już, początku, no, na początku to pamiętasz nie. czas, Tak. kiedy No budował tak, te no muskuły tak, no to- i tak dalej. gdzie on zakładał te koszulki takie Dokładnie. bez rękawków, to samym wyglądem on już wygrywał mecze, bo się wszyscy bali. Ale potem przypomnij nam sobie, pamiętasz, jak byliśmy w Paryżu i komentowaliśmy turniej na kortach Rolanda Garrosa, tam będąc na miejscu, inaczej się odbiera to granie niż tylko przez obraz telewizyjny, bo można pójść na trening, można popatrzeć, jak to wygląda. I Rafa zmieniał proporcje bo siła i prędkość w tenisie to są zupełnie inne rzeczy, bo to zależy od miejsca, gdzie stoi zawodnik, czy gra pod płotem, czy gra przy linii. No to szybko nie znaczy mocno i odwrotnie. Natomiast Iga też być może, bo ona o tym wie, ale tak nie do końca jeszcze jest w stanie to wprowadzić w życie z taką premedytacją, pod pełną kontrolą. Ja mam nadzieję, że właśnie Francisco będzie miał sposób, żeby zaczęła grać podobnie, bo pierwszy krok Rafa wykonał, mówi Iga, nie leż na plecach, graj do przodu. On fenomenalnie regulował tempem, podkręcaniem tego forehandu, rotowaniem tej piłki. Jak mało kto potrafił zagrać w pół kara, pamiętasz, a piłka nagle dostawała takiego speeda, jak mówi młodzież, dostawała takiego kozła, że nagle ludzie odbijali te z kara piłki 2 metry za linią końcową. I teraz to jest właśnie to. To nie była czysta siła, to jest rotacja, bo technika włożenia ciała w uderzenie w ten sposób powoduje, że Rafa sobie grał bezpiecznie, szukał kątów na boki, a ludzie z wywieszonymi językami biegali do tych piłek. Nadal miał taką cechę charakterystyczną, która polegała na tym, że bardzo długo często czekał na zadanie tego rozstrzygającego ciosu. On te wymiany swoje budował, czasami tak powielokroć powtarzając różne sekwencje taktyczne. Momentami się to wydawało wręcz nudne. Ja zawsze byłem zaskoczony tym, jak intensywnie nadal trenuje przed każdym kolejnym turniejem. Jak wiadomo, nawet jak jest ta sama nawierzchnia w imprezie, to jednak korty są trochę inne, podłoże jest trochę inne. Ta mączka inaczej pracuje, kort twardy inaczej pracuje. On dopieszczał te swoje zagrania w sposób taki chwilami dla mnie absurdalny. Mnie się wydawało, że on już wszystko potrafi i wszystko wie, a on za każdym razem wychodził na ten kort i jakby zaczynał wszystko od samego początku. No tak. To mnie u Nadala najbardziej zawsze zdumiewało i do samego końca kariery tego człowieka ja się wręcz do tego nie mogłem przyzwyczaić. On nie był powierzchowny na tych zajęciach treningowych. Na ile teraz to się wszystko uda przełożyć na tenis Igi, czy ona to przyjmie po pierwsze, bo troszkę jednak inaczej wygląda wysiłek fizyczny silnego mężczyzny, a troszkę inaczej wysiłek fizyczny nawet dość mocnej fizycznie kobiety. To są takie różnice, których specjalnie nie trzeba tłumaczyć. Tu musi nastąpić jakieś ujednolicenie, tu musi nastąpić wypracowanie drogi. Jeżeli oni będą w stanie to wykonać, kto wie, może zobaczymy nagle Igę grającą trochę inaczej, może trochę bardziej cierpliwie, nie spieszącą się z zadawaniem tych decydujących ciosów. Dochodzimy do kwestii mentalnych, bo to są rzeczy, które się zaczynają od głowy. Głowa wydaje polecenie, nie wiem, przyspiesz szybciej albo skończ ją mocniej. Mówiłem na początku naszej rozmowy o Sabalence, o tym jej znakomitym pierwszym secie, kiedy się nie spieszyła i po prostu rozbiła Gauff, a potem nagle się zaczęła spieszyć i od razu mecz się zrobił inny.
My to sobie gadu o nowym trenerze, a przekroczyliśmy 1000 widzów na czacie, co jest rekordem programu. To gratuluję, Karol, bo to wiesz, To jeszcze nigdy. Widzom gratuluję. I widzom też gratuluję i przypominam, że w momencie, kiedy przekroczymy okrągłą liczbę 5000 subskrybentów, to szykujemy specjalny odcinek na tę okazję, więc warto subskrybować, warto nas oglądać, dawać kciuki w górę i komentować nasz program oczywiście. Trenerzy specjaliści dzisiaj, bo też taki wątek w dyskusji takiej ogólnoświatowej wręcz, na taki wątek trafiłem. I tu akurat dobrze nam znani Wim Fissette i Tomasz Wiktorowski byli przedstawiani jako specjaliści szkoły trenerskiej kobiecej. Natomiast nasz bohater dzisiaj, Francisco Roche, był przedstawiany jako uniwersalny przedstawiciel szkoły trenerskiej, takiej damsko-męskiej, bo taki napisano w dosłownym przekładzie, tenisowy przekładaniec, kobieta, mężczyzna, czyli ATP, WTA i tak to szło. Czy to nie będzie miało wpływu na to, że przez te 17 lat był wybitnym specjalistą od tenisa męskiego? Czy to może, bo to jest takie pytanie rzucone w eter, czy to będzie miało wpływ na to, że stał się trochę bardziej uniwersalny, a więc plusy, bo zyskał doświadczenia właśnie z kobietami, słabszymi od Igi, no tutaj bez dwóch zdań, Raducanu i Stevens. Czy to zaburzyło w pewnym sensie, czy to, że teraz właśnie bierze się za damski tenis, może zaburzyć postrzeganie tego tenisowego jego obrazu właśnie dlatego, że był stricte tylko i wyłącznie męskim, trenerem męskiego tenisa? Szczerze mówiąc, nie wiem. No, ja też nie wiem. Pierwszy sprawdzian będziemy mieli w Stuttgarcie. Ja z tak. przyjemnością usiądę i popatrzę. To są dosyć szybkie korty. Jak wiesz, Stuttgart jest niebywale specyficzną nawierzchnią, jeśli idzie o tę cegłę, bo on jest ułożony na takich taflach wykonanych ze zmielonej cegły i dopiero na to jest wysypywana mączka, więc tam jest takie wrażenie, że się trochę gra jak na lodowisku. Oni troszeczkę to poprawiali przez lata, ale to się nazywało Koni Pure. Koni Pure. Tak, szwajcarski wynalazek. Troszeczkę to modyfikowali. No, jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Wiesz, ja bardzo lubię oglądać pierwsze mecze Igi Świątek turniejowe, bo one mi dają taką szansę wyrobienia sobie opinii, na co to Igę można, na co będzie ją stać w turnieju. Tyle tylko, że na przestrzeni mniej więcej ostatnich, bo ja wiem, 6-7 miesięcy, ta perspektywa została jakoś dziwnie zaburzona. No, to, co było na początku, niekoniecznie się zdarzało z tym, co na końcu. Pierwszy set nie odpowiadał setowi drugiemu, trzeciemu. No, było bardzo dużo różnych dziwnych wahnięć i tak naprawdę nie znamy do końca przyczyn, dla których się domyślamy się różnych zdarzeń i tyle w zasadzie. Tak, no to ja też powiem Ci, bardzo jestem ciekaw tego turnieju, bo tak jak Karol powiedział, specyficzna nawierzchnia, bardzo trudna technicznie do biegania. Trzeba nauczyć się drobić i nie dać się złapać w żadną pułapkę poślizgu, bo widziałem już niejedne szpagaty, półszpagaty, które tam tenisistki wyczyniają na tym korcie. Też specyficzne buty są potrzebne, troszkę bardziej agresywny bieżnik. Ja mam jeszcze jedną taką myśl, ona mi krąży po głowie, muszę się z Tobą podzielić i z widzami, dlatego że kolejnym moim zdaniem plusem tego nowego układu może być to, że w początkowych latach kariery Rafa Nadala postrzegano, jakby go chciano zaszufladkować na jednowymiarowego tenisistę, który może grać tylko na cegle. ziemi, że predyspozycje, sposób biegania, te ślizgi, ta moc, czy on stoi pod płotem, czy on jest z pół kortu, nie ma znaczenia i tak swoich przeciwników zamęczy. I potem jego ewolucja w tenisie, no przecież też nie odbyła się tak, wiesz, że on wstał z łóżka i powiedział, dobra, to ja dzisiaj zaczynam grać na trawie. Nie, to też między innymi
inżynierem tej przemiany, tej był nasz dzisiejszy bohater. Bo jeżeli był w stanie, ja nie mówię, że on bezpośrednio. Albo przynajmniej Tak, przykładał do tego rękę. albo nawet dwie, bo wydaje mi się tak, slice, nowy sposób serwowania, wycieczki do siatki, nie banie się grania bliżej linii, bo wiadomo, że Wimbledon i trawa to są zupełnie inne bajki. To specjalista od ziemi, jak nie ma tych zdolności adaptacyjnych, to w ogóle nie ma co jechać. Wiesz, to jest jeden, tak teraz mi to przyszło do głowy, jest jeden element, który może sprawiać kłopot. Na przestrzeni tak mniej więcej ostatnich 2 lat bardzo często słyszałem od Igi, że jest zmęczona meczem, że czuje się zmęczona, że czuje się wypalona. Ten sposób grania, o którym rozmawiamy i opowiadamy teraz, on ewidentnie wymaga dużo większego nakładu sił. Tak. Jeżeli zawodnik jest tego świadomy, jeżeli wejdzie w taką rozgrywkę, teraz sobie wyobraź granie na dłuższe wymiany, na przykład z dobrze dysponowaną Sabalenką, albo z dobrze dysponowaną Goff, albo z dobrze dysponowaną Rybakiną. No może ona akurat dłuższych wymian będzie miała kłopot. Idą nowe dziewczyny. Wiesz, problem może tu też polegać na tym, że Iga wchodzi na takie terytorium, na którym już była królową, rządziła, ustąpiła z tego tronu, rywalki się poczuły mocne. Trzeba solidnych argumentów teraz i takiego meczu. Pamiętasz 2 spotkania, które poprzedziły jej porażkę? Spotkanie z Karoliną Muchową, spotkanie z Sakkari, tak. styl, w jakim ona nagle zaczęła, a potem znowu się nagle wszystko urwało. Tak. Więc jakbyśmy wiedzieli, dlaczego to się stało tak, a nie inaczej, bylibyśmy pewnie mądrzejsi. No, trzeba, znów powtórzę, trzeba poczekać i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Wszystkie te wyjściowe elementy wydają się pasować idealnie do układanki. To rzeczywiście może być to. A czy to zagra, czy to będzie działało? To wiesz, ciekawa właśnie kombinacja, bo to dobrze, że wpadłeś na ten pomysł, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Ta baza i solidność jest. Okej, hiszpański sposób grania, czyli tak trochę jak Iga grała do tej pory, czy na ziemi, czy na cemencie, no miała jak zwykle, pamiętamy, to kolokwialnie mówiąc, końskie zdrowie i patrzyła przeciwniczkom w oczy, czy one jeszcze mają siłę grać, a jak miały, to dokładała i to trwało 20 minut dłużej. I teraz właśnie, bo wrócę do Fiseta, do tego, że on próbował przełożenia, no już wiemy, że nie znalazł na te takie elementy, które miały dać Idze trochę większy komfort grania, trochę więcej takiej pewności siebie, uniwersalności w tenisie. I ja mówiłem o tym nie raz, nie dwa, że zabrakło mi, bo to, że na pewno nad nimi pracowali w poprzednim układzie, to jestem o tym przekonany. Zabrakło takiej stanowczości w przekazie, że mecze z przeciwniczkami, gdzie wyniki były wysokie, 6-1, 6-0, 6-2, 6-0, tam brakowało, bo to był fenomenalny poligon doświadczalny, żeby wypróbować, a nie czekać na jakieś, tak jak z Sakkari właśnie, gdzie to mówiliśmy, w końcówce Iga po prostu parę razy wybrała rozwiązanie, które absolutnie się nie nadawało do tak ważnego momentu, bo ona po prostu nie była ograna w czymś takim. I teraz być może właśnie, jeżeli Rafa Nadal, w drugim jakby etapie, kiedy trochę czuł, że zdrowotnie nie daje rady, bo jedna kontuzja, a może właśnie asekuracyjnie, żeby takie kłopoty, jak miał Nadal w karierze, nie przytrafiły się Idze, albo zdając sobie sprawę z tego, że sportowiec zawodowy obciążony w ten czy inny sposób, prędzej czy później jakieś kłopoty będzie miał. I może właśnie ze swoim doświadczeniem, patrząc jak Iga gra, co było do tej pory, znajdą jakąś ścieżkę wspólnie, żeby te elementy takie, które trochę odciążą ten główny nurt grania, żeby jednak one zaczęły funkcjonować, żeby się pojawiały. Wiesz, to tylko mądrość trenera musi polegać na tym. Dokładnie. To, czego nie mógł prawdopodobnie Fiset
znaleźć tej wspólnej drogi, może temu się uda. Przypominasz sobie wątek, myśmy w pewnej chwili funkcjonowało fenomenalnie i nagle zazgrzytało i przestało funkcjonować, więc trzeba myślący trener czy myśląca ekipa tak by zrobiła. Sprawdzimy, co się stało Co się takiego. stało, Jeżeli tak. ci samochód się zatrzyma na drodze, to trzeba najpierw sprawdzić, a nie go pchać, a może jakoś dalej pojedzie. No. Trzeba wezwać serwis dobry. Albo mieć taki samochód, który się nie psuje. Tak jest. To właśnie to jest kilka znaków zapytania, tym bardziej będziemy wyglądać tego turnieju w Stuttgarcie. Fakt, że to jeszcze nie będzie taki klasyczny sprawdzian na korcie ziemnym, bo tam jest hala, No przypomnę. ale już koło Madrytu, Ale już Rzymu, tak, to już tak. powinno być coś więcej wiadomo. Coś No, więcej ja wiadomo. się nie spodziewam jeszcze, że w Stuttgarcie już będzie cudownie. Może zadziałać efekt tak zwanej nowej miotły, bo No to, tak, bo to tak, w sporcie generalnie bardzo często występuje. Występuje. To o tym mówią piłkarze, o tym mówią przedstawiciele różnych dyscyplin sportu, to w tenisie też działa. Zobaczymy, jak długo. Raducanu była zachwycona Roszem, jak zaczęli pracować, bo czytałem jakieś rozmowy i same wypowiedzi Brytyjki. No ale to, wiesz, akurat to nie jest dobry liczby zatrudnionych szkoleniowców minie we wrześniu 5 lat, od kiedy ona wygrała na Flushing Meadows, no i nie ma kroku do przodu. Naprawdę trudno zrozumieć, co się stało. Wiesz, to też ja myślę, że te przykłady, które podawaliśmy, od Sloane Stephens do Berrettiniego, Raducanu, do tego Francuza. No Francuz, ja przypominam sobie mecz z Mike Schakiem w Indian Wells, bo akurat od pierwszej do ostatniej piłki oglądałem i popatrzyłem na Rosza w tym boksie, bo tam grali na bocznym korcie, więc to nie boks, tylko oni siedzieli po prostu na trybunach. Ja widziałem na twarzy tego człowieka, już coś było na rzeczy, bo to wiadomo, ta współpraca to był miesiąc może z małym hakiem, a wiemy, że no raczej to taki był chyba okres próbny, gdzie się panowie próbowali dotrzeć, no ale jak popatrzyłem na tenis Francuza, co on wyprawia i jaką mentalność ma Hiszpan i co chwilę miał zwieszoną głowę, bo ten mecz z Majszakiem był dziwny, on się obudził w drugim secie, strzelał wszystko, no to wtedy jest trudny do ogrania. Słuchaj, no to były dwie postaci kompletnie Tak, do siebie tak. niepasujące. Nie, to nie mogło Wyobrazić sobie, że to będzie działało, to nie Bez wiem, szans. kto to wymyślił. Zostawmy to. No. Tak. Stevens też tenisistka, która na takiej ewidentnej równi pochyłej w dół, od dłuższego czasu, problemy personalne, jakby odwrotność Madison Keys, która miała ten wyskok formy. Niestety teraz znowu wszystko wskazuje na to, że akurat ta Amerykanka jakby nie wytrzymała tego, co pokazała rok temu w Melbourne. Nie gra już tego tenisa, który demonstrowała wtedy. Może tam jeszcze jakiś powrót nastąpi. Tak, wiesz, im dłużej się nad tym wszystkim zastanawiam, im bliżej się tym postaciom przyglądam, to jest tak skomplikowane, tak wielowątkowe. Te wszystkie próby wystawiania
ocen, recenzowania, dawania takich szybkich pomysłów, jak to należy poprawić, zmienić, no to naprawdę tak mogą myśleć tylko ludzie, którzy niewiele z kortami mieli w swoim życiu do czynienia. Pełna zgoda. Teraz jeszcze do Państwa jeden komunikat. Nie wszyscy może akurat w tym momencie byli z nami na żywo. Mieliśmy rekord po drodze w programie. Ponad 1000 widzów na żywo. Przypominam o tym, że założyliśmy konto na Patronite. Link będzie w opisie pod programem. Przygotowane specjalne bonusy, niespodzianki dla Państwa. Liczymy na 5000 subskrybentów i że to za moment strzeli, bo też w związku z tym mamy przygotowany specjalny program, taka niespodzianka, nimbem tajemniczym, takie owiane to jest wszystko. Tak muszę przynajmniej tu zaczarować. Takie mam zadanie. Tak cię słucham jak bajki o żelaznym wilku. No ale opowiadaj. Ale to nie są bajki, to nie są bajki, będziemy taki program mieli. Znaczy, wiesz dlaczego ja tak mówię? Ponieważ to jest świat dla mnie zamknięty. Dla Ciebie jest zamknięty, dla mnie do niedawna też był. I teraz, proszę Państwa, tak. Już wiemy, na czym stoimy. Mniej więcej wyglądamy jak Kania Dżdżu tego turnieju w Stuttgarcie, ale jeszcze bardziej tego, co się będzie działo w Madrycie, na Foro Italico w Rzymie i ta wisienka na torcie sezonu turniejów ważnych, najważniejszych na kortach ziemnych, czyli Roland Garros. Za moment u panów startuje chyba 5 kwietnia, 5-12 Monte Carlo, więc też będziemy mieli okazję zobaczyć. A to jest taki szczególny tysięcznik, dlatego że tam nie ma obowiązku startowania, więc... Ale wiadomo, że ale kto jest żyw, prestiż, kto jest żyw miejsce, przyjedzie, tak, wszyscy zdrowi i przyjadą. Turniej dla alpinistów, nie wiem czy wiesz. Dlaczego? Że te skały takie... Korty są tarasowo. No ja to wiem, tak. Jak zjawiłem się tam pierwszy raz i wszedłem na te ostatnie, to zadyszka cię złapała. Zadyszkę. Ale nie miałeś takiej kondycji jak teraz, bo nie jeździłeś na rowerze. Ja mam z Monte Carlo fenomenalne wspomnienia, dlatego że to jest turniej, podczas którego zostałem wyrzucony z kortu przez Nadala. Ale którego? Toniego czy samego Nie, Nadala? Rafę. Rafę? Tak, dlatego że ja tam byłem u znajomego w Marsylii, pojechaliśmy do Monte Carlo i wystartowałem w turnieju dziennikarskim. Dosyć szybko ktoś mnie tam pokonał i grałem turniej pocieszenia. I grałem ten turniej na jednym z tych najwyżej położonych kortów. I nagle w pewnej chwili gramy, wchodzą dwaj kortowi, zaczynają ten kort, mimo że my gramy, sprzątać, wbiega jakiś tłum młodych ludzi, jakieś dziewczyny, piszczą. I w pewnej chwili otwiera się furtka, wchodzi Nadal z tą swoją opaską, już rakieta przygotowana w ręku. No i tak niedyskretnie dał do zrozumienia, żebyśmy spadali z tego kortu. No to nie elegancko, no ja tam z nim 2 zdania wymieniłem. Powiedziałem, że jestem z Polski. No a Sopot przypomniał sobie, tak. Ale to nie miał w ogóle czasu rozmawiać, bo był umówiony na granie. Natomiast jak wróciłem do tego biura prasowego, to my powiedzieli, ale ty masz szczęście, Rafa cię wyrzucił z kortu. Powinni powiedzieć po tej wymianie zdań, powiedzieć, ale ty masz znajomości, Karol. No tak czy inaczej, zapamiętasz to spotkanie do końca życia z pewnością, no bo nie każdy miał okazję z Nadalem pogadać. Czy nie jest pora, żebyś ty mnie wyrzucił z programu? Nie, jeszcze nie. Jeszcze cię nie wyrzucam, bo teraz zgodnie z zapowiedzią poszukam jakichś ciekawych pytań, bo tych pytań zawsze jest dużo tutaj na naszym czacie. No nie wszystkie się nadają, że się tak wyrażę, do druku, ale popatrzę. Teraz właśnie jest taki moment, żebyście byli bardzo aktywni, zostawiali łapki w górze i pisali do woli, a my tutaj popatrzymy, czy jakieś pytania będą się nadawały. Czekaj, bo mnie tutaj mam jakieś problemy techniczne. Nie wiem, czy mi się bateria nie skończyła. Będę musiał chyba prosić o pomoc techniczną. Tak czy inaczej wiemy, że
tak reasumując, mamy chyba, tak śmiało możemy mówić, bo kandydatów było wielu, wybrano tego i to, o czym mówiliśmy tutaj, o tym, co wiemy o człowieku, wydaje się, Dobra ścieżka, że to no, ewidentnie. dobry wybór, tak. O, już te kłopoty się skończyły i szukamy. Tak troszkę z innej beczki. Panowie, jak będzie ten turniej WTA Finals w naszym kraju? Czy to możliwe, czy to w ogóle ma szansę powodzenia? No, teoretycznie możliwe jest, tylko że za takim turniejem stoją gigantyczne pieniądze. Mówisz o Tam- konkurencji, jaką tak, mamy. ale tam są rozmaite gwarancje. To nie jest taka tylko prosta sprawa. Tak przy okazji, bo w ogóle się ten temat pojawił, dlaczego Arabia Saudyjska Tak. nie przedłużyła umowy. W ogóle jak jesteśmy w tej części świata, to ja wcale nie jestem taki przekonany, czy za rok będziemy tak spokojnie mówili o starcie w Katarze, w Dubaju, w Abu Dhabi. No tak. Wiesz, dziwnie się zrobiło dosyć Doha, na tym. Dubaj to już takie kultowe turnieje. No tak, prawda? tak, i to duże imprezy. No tam jest, zaraz po Australii jest ten bardzo mocny taki cykl arabski, nazwijmy to, właśnie te lokalizacje, które wymieniłem. No a tutaj nagle coś się zmieniło. Do tego wszystkiego doszła rezygnacja Arabii Saudyjskiej z tego finału. Prawdopodobnie zostanie wybrane Charleston, dlatego że Charleston to jest miejsce, gdzie jednym z właścicieli turnieju jest, no wiesz kto, ojciec Emy Raducanu, no i to tam w grę wchodzą gigantyczne pieniądze. A nie Emy Navarro? Przepraszam, Emy Navarro. Blisko, ale nie do Tak, końca. tak. Przed chwilą o Navarro mówiłem, Tak. a Navarro zresztą, o Raducanu mówiłem, nie gra w tym roku Navarro. Ona bardzo obniżyła loty, miała tam jakieś problemy zdrowotne, wykryto u niej jakąś tam przykrą dolegliwość, która powoduje, że musi się na pewien czas z rozgrywek wycofać. Pytanie ciekawe, czy pod nowymi rządami będzie Iga Świątek w stanie pokonać swoją zmorę, czyli Jelenę Ostapenko? No, pytanie z gatunku takich futurystycznych. Dokładnie tak. Jak przewidzieć, co się będzie. Najpierw musielibyśmy wiedzieć, co się w ogóle będzie działo. No, jeżeli nastąpi powrót do tego cyklu, jaki miał miejsce w początkach rządów Tomka Wiktorowskiego. Tak a propos Tomka mi się skojarzyło, w styczniu mówiliśmy o tym, że, znaczy ja wspomniałem o tym, że bardzo możliwa jest weryfikacja jego współpracy z Naomi Osaką. Żadne konkrety nie przybyły. Ja wtedy tę informację przekazałem na podstawie nie jakichś swoich wymyślonych plotek, tylko na podstawie wypowiedzi Tomka Witorowskiego w konkretnym wywiadzie. No a tutaj w tym roku już po tych startach amerykańskich wiemy i Osaka to powiedziała bardzo wyraźnie, że musi się zastanowić, rozważyć, bo niewykluczone, że w ogóle swoją karierę zamknie, wróci do roli matki, zainteresuje się sprawami rodzinnymi. No, otwartym tekstem powiedziała o takiej opcji, więc to też jest rzecz, którą trzeba brać pod uwagę. Kolejne pytanie i też wydaje się ciekawe. Czy była lepsza opcja niż Francisco Roche? Znaczy, ja prawdę mówiąc, początkowo sądziłem, że nastąpi powrót do polskiego jakiegoś trenera. Nie wiem konkretnie kogo, ale wydawało mi się, że to pójdzie w tę stronę. Natomiast argumentację, którą usłyszeliśmy, która została przekazana w ten czy w inny sposób, ja akurat całkowicie rozumiem, popieram, uważam, że to jest dobry kierunek. Jeżeli szukać, to rzeczywiście tam, gdzie są ogromne podobieństwa, gdzie jest człowiek, który jest potężną postacią tenisa i jest skłonny pomagać.
naprawdę dobra decyzja. Tyle. No tak, bo tu ciężko gdybać, bo ta giełda nazwisk, jak ona się gdzieś tam pojawiała, to były, wiesz, to No tak, ale wpisać możemy słuchaj, każdego. Wczoraj, jeżeli przejrzałeś internet, to ja tak naliczyłem około 15 różnych zmian trenerskich, przesunięć. No, był 1 kwietnia, prima No aprilis, tak. więc jak ktoś się chciał nabrać, to było kilkanaście przynajmniej okazji, żeby tak się stało. No, tak się można bawić, no bo to są jednak, nie oszukujmy się, zabawy. No, decyzje podejmują ludzie, którzy po pierwsze za to płacą, po drugie wyciągają z tego konkretne korzyści, bo jeśli ich nie wyciągają, to następuje rozstanie, koniec, kropka. No takie jedno tutaj trochę prowokacyjne pytanie, ale spróbujemy. Czy jeżeli wyniki na korcie ziemnym, właśnie w tym okresie takim najbardziej chyba wyczekiwanym przez samą ligę, te wyniki nie będą, czyli w tym najbliższym okresie, który już możemy oceniać, który powinniśmy nawet oceniać, jeżeli będą wyniki złe, czy sztab drastyczne decyzje podejmie i zwolni trenera? Słuchaj, mechanizm jest dosyć prosty. Jak coś ci nie odpowiada, no to zwalniasz trenera. No, nie ona pierwsza parę razy już tych trenerów zwalniała i nie ona ostatnia. No to po prostu tak działa. No. Tych rozstań z trenerami, którzy się wydawali takimi opiekunami na zawsze, było już tak wiele. W zasadzie poza sytuacjami, gdzie mieliśmy do czynienia z takimi układami rodzinnymi, to wszystkie pozostałe pary, dwójki, czy tam jakieś kombo, to były rzeczy przejściowe. No. Tu mam jedno pytanie od naszego gołta. To jest osoba wspierająca nasz program, za co bardzo dziękujemy. Pan Adrian Galak pyta, gdybyśmy mieli trochę pogdybać, patrząc na specyfikę nowego trenera, jaką pierwszą rzecz obstawiacie, że będziemy mogli zauważyć jako zmianę w grze Igi w najbliższych miesiącach? Ja bym obstawiał, że zniknie polowanie na piłki kończące, że będzie próbowała grać w długie akcje, że będzie próbowała budować przewagę. Iga ma nieprawdopodobny atut w postaci poruszania się po korcie. Jak się tylko Iga pojawiła w tych zawodowych rozgrywkach, od razu powiedziałem, że nie przypominam sobie kobiety, która by umiała tak po korcie biegać, tak pracować, tak uginać nogi. Jak się patrzy na tenis pań, to nawet te dobrze wyszkolone zawodniczki zwykle wykonują taki manewr. Pierwszą piłkę odbija z nisko ugiętymi kolanami, drugie już troszeczkę wyżej, a trzecia na prostych nogach zepsuje i pretensja do trenera. No i No co? tak, tak. No i co się stało? Iga jest jedną z niewielu, która potrafi szorować tymi kolanami po korcie, nawet jak wymiana jest złożona z 20 odbić, a to ewentualnie Goff jest w stanie wykonać. Tak, Chyba tylko tak. ona. Ja bym nawet znak równości postawił. Akurat na chwilę obecną, to co pokazała w Stanach Coco, to bym między nimi znak równości postawił. Może nie gra aż tak dynamicznie, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę średnią, forehand, backhand, czyli ta suma tych odbić i dynamika z lewej, z prawej, to wydaje mi się, że tutaj Świątek ma trochę przewagę tempa. Natomiast jeżeli chodzi o bieganie, znak równości teraz, a momenty były wcześniej, że nawet bym szale na stronę Goff lekko przechylił. A jeszcze wracając do tego pytania przez Adriana Galaka zadanego, znamy się parę lat, wie, że ja nie lubię gdybać, ale na bazie właśnie tej opinii wypowiedzianej przez trenera nowego, że analiza i stawianie na powtarzalność uderzeń uważa, że technika i kontrola są ważniejsze niż siła. Pełna zgoda co do tego, że nie będzie darmowych punktów, nie będzie polowania takiego strzelania. Albo mniej ich będzie. Albo ich będzie mniej. Jeżeli będzie miała zielone światło Iga na grę w ten sposób, to będzie to tylko przy korzystnym wyniku i dużym prowadzeniu w genie. I nie skończy się tym, że zejdzie z kortu i powie: Jezus, jestem tak zmęczona, że Tak. już nie mam siły. Dokładnie tak.
ten element też trzeba brać pod uwagę, bo on się parę razy wcześniej pojawił. Mnie to zaniepokoiło. Pamiętasz, na ten temat parę razy rozmawialiśmy. A teraz absolutna baza to jest poruszanie się. Wielu moich znajomych, którzy prowadzili ze mną rozmowy na temat tenisa Igi Świątek, usłyszało ode mnie kwestię, którą wypowiem teraz po raz enty, już nie wiem który. Nie rozumiem tak na dobrą sprawę, jak osoba w taki sposób biegająca po korcie może przegrywać mecze z tenisistkami, no nie wiem, no na przykład ze wspomnianą przez ciebie Jeleną Ostapienko. No, ja wiem, że Ostapienko gra na strzał, na jedno uderzenie, na zaskoczenie, ale wystarczy troszkę zmienić założenie, troszkę z większą pokorą do takiej gry podejść i wtedy się może pojawić zupełnie inna, nowa szansa. No, to być może będzie w stanie przekazać nowy opiekun szkoleniowy. To ciekawa teza. Ktoś postawił taką tezę dość odważną, że Goff jest lepsza od Świątek. Tak wychodzimy trochę, zbaczamy na inne tory, ale że ktoś postawił taką tezę, że Świątek jest gorsza od Coco Gauff w defensywie. I teraz patrząc przez pryzmat tego, jak grają panie, z jakimi prędkościami, bardzo ciężko jest rozróżnić taką stricte defensywę, bo taka defensywa kiedyś a la Conchita Martinez, nie wiem czy pamiętasz, no to chciałem... Dzisiaj jest mało tenisistek, ogóle... które potrafią właśnie, wiesz kto mi w tym momencie przyszedł od razu do głowy, zachwycałem się przez jakiś czas przez te początkowe turnieje Mboko i potem nagle zauważyłem, że ona atakowana nie potrafi minąć. Gra piłkę wznoszącą się, stawia na siłę i na uderzanie przez środek kortu. I tak się zachowuje bardzo wiele tenisistek, dlatego że umiejętność mijania to trzeba mieć jako podpowiadacza taką Conchitę Martinez, albo mieć samemu w głowie ten rodzaj sprytu, który ci podpowie, że wtedy trzeba szukać kąta, że trzeba uderzyć może trochę lżej, że to może jest istotne opóźnienie odbicia o pół tempa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No wiemy obaj, że w historii tenisa było kilkunastu arcyspecjalistów i kilkanaście arcyspecjalistek od mijania. Dzisiaj to trochę zanikło, bo to jest związane z szybkością gry, to o czym powiedziałeś przed chwilą. Pozwolisz, że tutaj odpowiem na jedno pytanie. Znaczy właściwie to nie jest pytanie, tylko teza. Marciniadas FQ8KW. Iga trochę zrobiła się duża i nie porusza się tak jak w 2022 roku. To, że się zrobiła duża, to jest trochę przesada, bo jeżeli ktoś ogląda tenisistkę z turnieju na turniej i widzi, jest w stanie wyłapać drobne różnice nawet. Ja mówiłem, jak ona się pojawiła po przerwie w Indian Wells. Pamiętasz, ona z Cailon Day chyba grała, jak się rzuciła na nią w pierwszym secie, to 6-0 było w 15 minut. Tak. Ja nie widziałem dawno tak dynamicznej Świątek. Tam potem były problemy, bo było 7-5. Nawet Amerykanka chyba 3-0 prowadziła, bo szybko jej serwis zagrała, ale nie o tym mowa teraz. Akurat wtedy Świątek, jak wyszła na ten kort po przerwie, bo to parę tygodni nie widzieliśmy jej, wyglądała super. Ja miałem wrażenie, że nawet jest szczuplutka, wręcz jak na siebie, bo muskulaturę to ona zawsze miała dobrą. Ona ma dużą masę mięśniową. Ale to był dobry tonus mięśniowy, tam nie było żadnych przerostów, tam nie było jakichś wielkich łód czy wielkich ramion. Pamiętam, że w jednym z programów niedawno ktoś mówił, że ona ma duże ramiona. Nie, ona nie ma dużych ramion, ona ma właśnie bardzo proporcjonalne. To inaczej trzeba na to patrzeć. Ona ma bardzo mocne, silne ramiona, ale to nie idzie za tym masa, bo pamiętajmy jedną rzecz. W tenisie im więcej człowiek dźwiga po korcie na dystansie kilku godzin biegania, gonitwy, bo to są kilometry, to jest po pierwsze ciężko taki mięsień duży dotlenić i go odżywić, więc... Egzemplum kto? No wiem. Amanda Anisimowa. Amanda Anisimowa, moja ulubienica, która nie do końca chyba jest tak zaangażowana w te wszystkie rzeczy poza kortem. Widać, że diety nie trzyma. Ubolewam nad tym, bo to jest naprawdę tam są chyba jakieś rękę. problemy o charakterze biologicznym. To też mi się wydaje, że jakieś sprawy hormonalne, w to nie wnikajmy, bo zaraz tutaj nam napiszą, że nie jesteśmy znawcami w tym temacie. I to fakt. Natomiast Iga właśnie odwrotnie. Ja miałem wrażenie, że jest
szczupła, wycieniowana, jak się mawia w żargonie sportowym, więc tutaj się z taką opinią nie zgadzam. Tak się na Służewcu mówi. No tak, im lżejszy jeździec, czyli jockey, No tak, tym tak. lżej koniowi. Koniowi. Już nie mówimy o tym słynnym polskim przysłowie, nie będziemy z wozu nikogo zrzucać. Proszę Państwa, cały czas regularnie powyżej 1000 na żywo, świetny wynik, tak trzymać. Przypominamy o subach, chcemy 5000 przekroczyć, żeby wejść na wyższy poziom i żebyśmy mogli odpalić nasz naprawdę wspaniale przygotowany odcinek, bo to jest tajemnica i sam chciałbym ją poznać. I proszę się troszeczkę skoncentrować i sprężyć bardziej z tymi pytaniami, bo tych pytań takich, które możemy śmiało na antenie zadać i one mają sens, jakoś tak inwencji twórczej dzisiaj wam trochę brakuje. No bo szukam tych pytań. Karol też chciałby odpowiedzieć na kilka, a nie bardzo jest naprawdę z czego wybrać. No. No słuchaj, poruszamy się w tym momencie w takim obszarze. To może, poczekaj, bo to może z głowy, czyli z niczego, zastanówmy się trochę, przerzucimy wajchę na drugi biegun. Hurkacz bez trenera. No kogo byśmy wylosowali z kapelusza? Znaczy nie wylosowali, tylko kogo byś sobie życzył. Ja też mam jakiś swój typ. To chwilę może na ten temat. Ja ci powiem, tak jak to wygląda w chwili obecnej, to ja nie wiem, czy czasami Hurkacz nie powinien pozostać w tym składzie personalnym z Mateuszem Terczyńskim w boksie, bo współpracują ze sobą od dłuższego czasu. Mateusz był nawet tym kapitanem polskiej reprezentacji w United Cup. United Cup i to się jakoś tam sprawdzało. To według wszelkich znaków na niebie i ziemi wrocławianin ma raczej problemy o charakterze zdrowotnym. Taki sygnał wysłał jego ojciec, który coś tam mówił o bardzo konkretnych jakichś dolegliwościach. Dla mnie to jest, myślę, że dla ciebie po części też, bo ja byłem święcie przekonany po United Cup, że będzie znakomicie. To się wszystko zapowiadało naprawdę wybornie. Ja dawno nie widziałem tak dobrze grającego Hurkacza, no i nagle to tak niestety klapło i kompletnie on stracił rezon. Ty mi parę razy opowiadałeś, że zawodnicy, którzy długo nie mieli problemów zdrowotnych i w nie wpadają, to jest bardzo trudny przypadek zwykle i te powroty z takich urazów dla ludzi, którzy wcześniej z tymi kontuzjami nie mieli do czynienia, bywają bardzo trudne, bo są tenisiści, którzy na przykład mają kontuzję bez przerwy. Wyleczy, wraca, znowu kontuzja, wyleczy, wraca. To jest inna kategoria. Inna, tak. Zobacz, co się stało z Federerem, jak po długiej karierze nagle się pojawiła pierwsza poważna kontuzja i w zasadzie nastąpił koniec kariery. Tak. To nie jest takie wszystko proste. Tym bardziej, że akurat z tego, co pamiętam, to Federer nic nie urwał, nic nie pękło. Drobne artroskopie, zdaje się, były robione w kolanie, ale mimo to ingerencja... One się tam nie za bardzo udały. Nie za bardzo się udały, coś się nie chciało goić, nie miał komfortu, próbował, ale no niestety... Hubert też niestety wybrał złą drogę, wszystko na to wskazuje i dzisiaj cierpi z takiego... Ale zobacz, myśmy się nie umawiali przed programem, bo ten temat Hurkacza tak ad hoc został podniesiony i nie umawialiśmy się co do tego Terczyńskiego. A wyobraź sobie, że ja ze 2 tygodnie temu, ponieważ mam z Mateuszem kontakt, wymieniamy sobie... Rozmawialiśmy i napisałem mu, słuchaj, w takiej sytuacji Terczu, bo ja akurat jestem z nim trochę bliżej, mówię, chciałbym, żebyś został w tym teamie i ponieważ znacie się jak łyse konie, znasz Huberta lepiej niż każdy inny trener, który by teraz przyszedł i nie wiadomo. Sytuacja jest ciężka. Hubert zleciał z rankingu. To jest też sprawa finansowa, bo tego się nie da ominąć. Trenerzy wiadomo, prędzej przyjdą chętnie pracować wielkie nazwiska do gościa z top 10 niż do, nie wiem, który jest... Ale trener z nazwiskiem to są gigantyczne wydatki. Gigantyczne pieniądze, a mnie się wydaje, że właśnie na bazie tej znajomości, zaufania, jakie oni między sobą zbudowali przez te lata, właśnie myślę, że Terczu byłby dobrym takim
duchem, bo Huberta nie trzeba uczyć forehandu, serwisu czy voleja, prawda? Tym bardziej, On to że, dobrze zna. że to parę razy tam, mówiąc tak językiem młodzieżowym, zatrybiło. No, Tak. ja ciągle mam w głowie ten Amsterdam w ubiegłym roku i mecz z Alcarazem. Naprawdę w długich fragmentach fenomenalny. Ciągle mi łazi po głowie to United Cup. Więc to nie jest tak, że on nie wie. To bardziej jest jakaś kwestia psychiczna związana z tym, że no, wpadł w dołek, nie może się z niego wydostać. Tak. I tak trochę buksuje, nie bardzo wie, jak się z tym naleźć. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te kłopoty zdrowotne, to akurat też dobrze się składa, że właśnie tak pomalutku, po cichutku, ale już wchodzimy w okres kortów ziemnych, bo ja nie wierzę do końca. Ktoś może się ze mną, wiesz, spierać, mówić, że nie mam pojęcia na ten czy inny temat. Sam wiesz, bo my się znamy też jak łyse konie i wiesz co, ja przeżywałem 3 operacje kolana, gdzie nic mi całe życie sportowe nie było. Nie działo się, drobne tak. kontuzyjki, ale to Tak. takie, wiesz, takie tam przystawki, można powiedzieć. Natomiast tutaj jedna operacja, druga, trzecia. Sam wiesz, ile kosztuje to zdrowia, czasu i jak to wszystko boli. I to granie właśnie tak po kontuzji, odbudowywanie formy przez korty cementowe, nikt mi nie powie, że to jest komfortowa tak, sytuacja, tak, że tam tak. wszystko nic nie boli, Tak, nic nie tak. trzeszczy. Dobrze, że teraz zaczynają się ta ziemia, będzie się można ślizgać, jest miękko, te ślizgi, to jest dużo mniejsze obciążenie dla stawów i może jak Hubert zagra kilka fajnych meczów, nawet niech one będą długie, niech odbuduje trochę tą nogę, niech w dużo lepszym nastroju schodzi z kortu, że go może nic nie będzie Tak, bo bolało. on był tak To może przybity po odżyje tych wtedy ostatnich po prostu. pojedynkach, No że to właśnie. aż przykro było patrzeć. Tak, szukam co z tymi pytaniami, bo no, co się stało z serwisem Hubiego, czy my wiemy? No, No, ale to jedna sprawa ciągnie tak, drugą. tak, No. oczywiście. Jeżeli ma, on tam miał jakąś dolegliwość, jakiś uraz pośladka, czy coś tam się takiego działo. Ja nie wczytywałem się w te informacje, które tata Huberta przekazywał, no ale no nie da się ukryć, że to prawdopodobnie są przyczyny. No. Jak gorzej stoisz, jak noga nie ma oparcia, jak nie działa to tamto, to nie ma serwisu. No. Dokładnie tak. Jeszcze tu się wspomagamy, bo jeszcze mamy jedno pytanie od Slavero. Czy Roche jest dobrym wyborem na Australian Open? Jedyny brakujący turniej do skompletowania karierowego wielkiego szlema. Nadal wygrywał głównie Roland Garros i US Open. No, przypomnę, jeszcze 2 Wimbledony do tego i jedne z piękniejszych meczów w karierze właśnie podczas Australian Open. Tak, Też przypominam, bo tutaj tak. jest zaznaczony Roland Garros i US Open głównie, ale nie zapominajmy, że nadal wygrywał wszystko. No czyli ta brakująca lewa karierowego szlema, patrząc na potencjał zawodniczki, No każdy turniej jest możliwy do wygrania. Jak ona nie miała na koncie wygranego Wimbledonu i Australii, to gdyby mnie pytano, to bym z pełnym przekonaniem bym mówił, że prędzej wygra Australię niż Wimbledon. A ona wygrała Wimbledon, no właśnie. Wimbledon. No Tak. być może się tam parę rzeczy ułożyło bardzo, bardzo korzystnie, ale na miłość boską. No, turnieju wielkoszlemowego nie wygrywa się przez przypadek. No, trzeba 7 ciężkich pojedynków przejść. Szczęście można mieć w jednym, w drugim, góra w trzecim spotkaniu, ale nie w 7. No, Tak, to jest za dużo szczęścia. Za dużo szczęścia. Faktycznie. Patrzymy. No, ktoś tu śmiałą tezę postawił, że Roche do Australian Open nie dotrwa. No, życie pokaże. Też jest możliwe. Też się nie da jest możliwe, wykluczyć. oczywiście. Tutaj nie wykluczamy żadnego scenariusza. O Hubim to już było. No, ciężko tu idą te pytania, bo generalnie wiesz, no jakby rzeka wyschła i nie było z czego tutaj podebrać. Będziemy chyba powoli zbliżali się do mety, mimo tego, że cały czas ponad 1000 osób śledzi nas na żywo, to jednak
też paliwa już im brakuje do tych pytań. Chyba się towarzystwo lekko wystrzelało, no ale rzeczywiście program długi, do 2 godzin się zbliżamy, będziemy powolutku kończyć. Mam nadzieję, że ten temat, czy to dobry trener, czy to zły trener, my stanowczo nie stwierdzamy tutaj, czas pokaże, no bo nie możemy być jakimiś szamanami, nie możemy powiedzieć, że dobrze, źle, czas pokaże, a że ten czas, który ma pokazać, zbliża się już błyskawicznie, będzie Stuttgart, potem ta seria ziemnych turniejów, świetnie to się składa, bo będziemy jeszcze z taką chyba większą atencją patrzeć na te mecze IGI, szukać poprawy, wiesz, czujne oko będzie starało się wyłapać i to jest dobrze akurat chyba dla wszystkich kibiców. Wiesz co, jeżeli mogę w tym miejscu jakieś swoje prywatne życzenie Możesz. wyrazić, to powiem, Możesz, nie ma to problemu. powiem, marzy mi się, skoro o różnych pomysłach wybiegających w przyszłość mówimy, mnie się marzy, żeby ludzie, bo zainteresowanie osobą Igi Świątek jest oczywiście zrozumiałe, bo ona zrobiła rzeczy nieprawdopodobne, bo wyrosła na tym forum słynnych sportowych postaci w naszym kraju, na pewno na podium, nie wiem na które miejsce, nie chcę przesądzać, ale mnie się marzy, żeby ludzie w naszym kraju zaczęli się trochę bardziej interesować tenisem, a nie konkretną jedną zawodniczką. Tego w tych rozmowach, które się toczą w internecie, na tych różnych forach dyskusyjnych, tego mi brakuje najbardziej. Jest takie przerzucanie się rozmaitymi tam pomysłami, czasem niekoniecznie się odbywające w parlamentarnym stylu, a bardzo mało rozmawiamy o dyscyplinie, która sama w sobie moim zdaniem przeżywa trudniejszy czas, ale ciągle jest jeszcze na tyle oglądalna, ciągle jest jeszcze na tyle frapująca, Da się uratować. że da się uratować i warto o tym mówić. To pozwolisz, że ja tutaj odpowiem szybko na jedno pytanie. Baron myślnik 07. Nie wiem, czy to jest jakaś aluzja do pojemności w mililitrach. Właściwie to nie w mililitrach, trochę więcej. Kiedy będzie można oceniać efekty pracy Roysa? To już mówiliśmy, widocznie nie słuchał nas uważnie. Pierwszy mały sprawdzian w Stuttgarcie, duże sprawdziany, potem idzie Madryt, Rzym i wielki sprawdzian, Tak, czyli w Paryżu. Roland Garros. To jest sprawdzian najważniejszy, jeżeli chodzi o taki pierwszy etap, bo tutaj akurat narzeczeństwa nie ma w tym duecie. Tutaj ten okres narzeczeństwa wyrzucamy do kosza, to jest od razu ślub i miesiąca miodowego też nie ma, tylko się zabieramy do pracy. Na końcu pozwolisz, że sam naprowadzę cię na anegdotkę, którą opowiesz. O, I tą anegdotkę skończymy, bo ktoś tutaj na naszym czacie, już nie wiem kto, bo to uciekło, domagał się jeszcze jednej anegdotki i teraz uważaj. JUV33270 to jest taki nick, wiesz, jaki sobie pan czy pani wybrał. Uważaj. Jesteś gotowy? No. Jesteś. Jak pan Karol wspomina grę w koszykówkę z Karimem Abdul-Jabbarem podczas otwarcia wizji sport? no był taki element, ale mówienie o grze to jest, No nie. to jest gruba przesada. Przegonił cię nadal z kortu, to teraz błyśnij, jak grałeś z Jabbarem w koszykówkę. Nie. Wiesz co, jeżeli miałbym rozmawiać o graniu z takim wybitnym tenisistą, ty znasz tę moją historię. Ja grałem z Janem Kodeszem No, przez ja godzinę znam, tak. czasu w katowickim Spodku. Wojtek Fibak wiele lat temu zorganizował taki turniej pokazowy. Po raz pierwszy w Polsce położono sztuczną nawierzchnię. Tom Oker? To jest ten moment, gdzie Tom Oker był zaproszony? Marty Riesen Tak. i Jan Kodesz przyjechał z Ostrawy samochodem, był po jakiejś kontuzji. Odbywał się na tym świeżo położonym poligrasie turniej dziennikarski. Ja grałem w finale. Nagle patrzę, ktoś stoi z boku i się przygląda. Potem podszedł do mnie i zapytał, czy ja mógłbym z nim jutro potrenować. Ja spojrzałem, mówię, Rany boskie, mówię, ale ja tak nie umiem grać, żeby mógł z panem trenować. Nie, widziałem jak grasz. To mówi, to jutro o 12:00 i cześć, i poszedł. I ja w ten sposób godzinę czasu w Spodku zagrałem z Janem Kodeszem. No, pokaż mi kogoś, zwłaszcza z tych nowych dziennikarskich gwiazd, kto może się pochwalić takim doświadczeniem.
Nikogo nie ma takiego. Sami Państwo widzieli, jak uciekł od odpowiedzialności Karol. Nie chciał powiedzieć, jak No ale Karim Abdul-Jabbar tam była założył zabawa, ci czapę. on tam jakiś Ja wiem, stał, ja piłkę wiem. wrzucał. Nie, no, To był start Wizji Wizji Sport. No, tak tu miałem napisane. Więc no, o Wizji Sport to by można było rozmawiać. Wiesz co, my kiedyś się tutaj spotkamy No, na i pewno. porozmawiamy o kulisach pracy dziennikarskiej, komentatorskiej. Doskonale wiesz, że miałbym Tak. parę rzeczy do opowiedzenia. No, to trzymam cię za słowo i nasi widzowie też to zapamiętają i na pewno będą do tego wracać. Na to przyjdzie jeszcze pora, to z pewnością. Przyjdzie jeszcze czas. Przyjdzie jeszcze czas, albo może inaczej, nadejdzie lepszy czas na takie rozmowy. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj już kończyć, bo naprawdę temat chyba wyczerpaliśmy do dna, mimo to, że ponad 1000 osób cały czas na żywo. Trudno się i trochę przykro z naszymi widzami rozstawać, ale my też mamy swoje granice. Jest już 10, idą święta, obowiązki domowe. Małżonki czekają. Małżonki czekają, trzeba sprzątać zakupy. Chociaż my z Karolem to jesteśmy tacy akurat, że jesteśmy dosyć mocno pasywni w tych wszystkich świątecznych czynnościach. Ale za to na innych odcinkach się Ale potrafimy wykazać. nadrabiamy Tak. na innych odcinkach. Proszę Państwa, Przy bliższym Poznaniu nie tracimy. Nie, jeszcze raz zaapeluję tylko, że i poinformuję właściwie, że założone jest konto programu Trzeci Serwis na Patronajcie. Link będzie w opisie pod programem. Tam będą bonusy. Dziękujemy oczywiście za wsparcie. Liczymy na 5000 subów. Ja nawet nie sprawdzałem, bo może te 5000 akurat już kliknęło w trakcie programu. Jeszcze raz, bo mam tutaj głos, czy kliknęło, czy nie. Ale jesteśmy bardzo blisko, dostaję informacje, więc myślę, że zanim dojedziemy do domu, to już ta 5 minie i zgodnie z zapowiedzią odpalimy wtedy bardzo ciekawy program w nowym formacie, trochę owiany nimbem tajemniczym bardzo. Już się sam nie mogę doczekać na ten program. A za dzisiaj dziękujemy już i życzymy Państwu przy okazji wesołych świąt, pogodnych, właśnie. tak, szczęśliwych, żeby to wszystko dobrze się zgrało i w czasie. Jak ktoś ma ochotę zagrać w tenisa w trakcie świąt. Ja pójdę zagrać ja w już tenisa. jakoś Ty nie nie? mogę. Ty Nie, nie? wiesz co, moje achillesy krzyczą, że nie. Achillesy krzyczą. No jak ty grałeś z Żobarem w koszykówkę, to nie dziwnego, że No Achillesy ci dokładnie krzyczą tak. teraz. Usiłowałem mu czapę założyć. Dobrze, to jeszcze raz. Zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, dyngusa, żeby za bardzo nas też nie polali, bo u nas akurat to lubią polać. No i do zobaczenia w przyszłym odcinku, a przyszły odcinek to 13 numer, o ile dobrze O liczę. choroba. A to moja ulubiona liczba 13. Także jeszcze raz pozdrawiamy serdecznie i żegnamy się. Do usłyszenia. Dobranoc teraz życzymy. Do usłyszenia. Zdrętwieje. Na początku tak dobrze mi się